Tu jest, tak. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महामान कालिंदी यमुना जय जय महामान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केसी घाट बंसी बाट केसी घाट बंसी बाट जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री रामावि जय जय धेनु वत्सला श्री रामावि जय जय धेनु वत्सला जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरानगारी जय पूर्णमासी जय अभिरानगारी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
Jaya Bija Patni Jaya Naga Kanyaka. Jaya Bija Patni Jaya Naga Kanyaka. Bhakti Jagahara Payo Govinda Chara. Bhakti Jagahara Payo Govinda Chara. Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam. Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manora. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manora. Jaya Jaya Rasa Rasa Jaya Sarasa. Jaya Jaya Jala Rasa Sarsa Rasa. Bharatiya Bhave Jaha Brajate Prachar. Bharatiya Bhave Jaha Brajate Prachar. Pada pada Korea Saram. Sita Nama pada pada Korea Saram. Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan. 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 Govinda
Tłumaczenie? I Raja Dhama Mahimamrita. Już dochodzą do strony. Wszelka chwała Najświętszej Rady i Kryszny oraz boskiego obszaru Vrindavan. Wszelka chwała dla trzech przewodniczących bóstw Vrindavan, Shri Govindy, Gopinata i Madana Mohana. Wszelka chwała dla Shyama Kund, Radha Kund, wzgórza Govardhana i rzeki Yamuny, Kalingi. Wszelka chwała dla wielkiego lasu znanego jako Mahavan, w którym Krishna i Balarama odbywali swoje dziecięce rozrywki. So, all glories to Radha and Krishna and the divine forest of Vrindavan. All glories to the three presiding deities of Vrindavan, Shri Govinda, Gopinath and Madan Mohan. All glories to Shyam Kund, Radha Kund, Govardhan Hill and the Yamuna river, Kalinji. All glories to the greatest forest known as Mahavan, where Krishna and Balram displayed all of their childhood pastimes. Wszelka chwała dla Keshi Ghat, gdzie Krishna zabił demona Keshi. Wszelka chwała dla drzewa Vansivat, gdzie Krishna zwabiał gopi grając na swoim flecie. Chwała wszystkim 12 lasom Vradży. We wszystkich tych miejscach syn Nandy, Shri Krishna, manifestował swoje rozrywki. Wszelka chwała dla boskich rodziców Kryszny, Nandy i Jasiody. Wszelka chwała dla chłopców pasterzy, którym przewodzi Shri Dham, starszy brat Śrimati Radharani i Anangi Manjari. Wszelka chwała krowom i cielętom Vradży. All glories to Keshi Ghat, where Krishna killed the Keshi demon. All glories to the Vansivat tree, where Krishna attracted all the gopis to come by playing his flute. Glories to all of the 12 forests of Braj. At these places, the son of Nanda, Shri Krishna, performed all of his pastimes. All glories to Krishna's divine father and mother, Nanda and Yashoda. All glories to the cowherd boys, headed by Sri Dham, the older brother of Srimati Radharani, and Ananga Manjari. All glories to the cows and calves of Braj. Wszelka chwała dla boskich rodziców Radharani, Vrishabhanu i pięknych Kirtidy. Wszelka chwała dla Purnamasi, to jest matką Sandipani Muniego, babcią Mandhu Mangala i Nandimokhi oraz ukochaną uczennicą Devarishi Narady. Wszelka chwała młodym pasterkom Vradży. Wszelka chwała dla Gopishwara Siwy, który rezyduje we Vrindavan w celu chronienia świętego Dhamu. Wszelka chwała dla Madhu Mangala, zabawnego przyjaciela Kryszny, który należy do społeczności brahmińskiej. All glories to Radha's divine father and mother, Vrishabhanu and the beautiful Kirtida. All glories to Purnamashi, the mother of Sandapani Muni, grandmother of Mangal and Nandamukhi, and beloved disciple of Dev Rishi Narada. All glories to the young cowherd maidens of Braj. All glories to Gopishwar Shiva, who resides in Vrindavan in order to protect the holy Dham. All glories to Krishna's funny Brahmana friend, Madhumangal. Wszelka chwała dla Rama Ghat, gdzie pan Balarama odbył swój taniec rasa. Wszelka chwała dla pana Balaramy, syna Rohini. Wszelka chwała dla wszystkich mieszkańców Vrindavan. Wszelka chwała dla żon dumnych wedyjskich braminów. Wszelka chwała dla żon węża Kalii. Przez swoje czyste oddanie wszystkie osiągnęły lotosowe stopy Pana Govinda. All glories to Ram Ghat, where Lord Balram performed his rasa dance. All glories to Lord Balram, the son of Rohini. All glories to all of the residents of Vrindavan. All glories to the wives of the proud Vedic Brahmins. All glories to the wives of the Kanya Sati. Through pure devotion, they all obtained the lotus feet of Lord Govinda. Wszelka chwała temu miejscu, gdzie Shri Krishna tańczył swój taniec rasa. Wszelka chwała dla Radhy i Shyamy. Wszelka chwała boskiemu tańcowi rasa, który jest najpiękniejszą ze wszystkich rozrywek Pana Kryszny. Wszelka chwała smakowi miłości małżeńskiej, który jest najwyśmienitszą ze wszystkich ras i który we Vradży manifestowany jest przez Shri Krishnę w formie boskiej Parakiya Bhava, czyli miłości między kochankami. All glories to the place where the Ras dance of Sri Krishna was performed. All glories to Radha and Shyam. All glories to the divine Rasa dance, which is the most beautiful of all the Lord Krishna's pastimes. All glories to the mellows of conjugal love, which is the most excellent of all the rasas, and is propagated in Braj by Sri Krishna in the form of divine Parakiya Bhava, Paramarana. Pamiętając o lotosowych stopach żony Pana Nityanandy, Janavi Devi,
Ten niski i upadły sługa Krishna śpiewa Sankirtana Świętego. All remembering the lotus feet of Lord Nityananda's sponsor, Sri Janaki Devi, this very fallen, lowly servant of Krishna, sing the Sankirtan of the Holy. Krishna Das ki Jai. Okay, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Trimandasya Jnananjana Shalakam Tasmai Shri Guru Srila Prabhupada ki Jai. Okay, so I have a question. Questions and you don't have questions. Ponieważ zwykle pytam, kto ma jakieś, są jakieś pytania i nie ma się pytań. And actually questions are very important. I tak naprawdę pytania są bardzo ważne. Whole Bhagavad Gita is based on questions and answers. Cała Bhagavad Gita jest oparta na pytaniach i odpowiedziach. Vedic knowledge, athato brahma jigyasa, start that wake up and ask the question, who are you? Cała literatura wędrowska zaczyna się od brahma jigyasa, czyli od pytania, kim jestem. Bhagavatam is all about questions. Parikshit Maharaj asked the question, what one should do at the time of death. Bhagavatam zaczyna się też od pytania, kiedy Maharaj Parikshit pyta mędrców, co powinien uczynić w momencie śmierci. Chaitanya Mahaprabhu asked the question to Ramananda Rai. I pan Chaitanya zadawał pytania Ramanandzie Rai. Sanatana Goswami is asking questions to Chaitanya Mahaprabhu. Sam Goswami pytał Chaitanya Mahaprabhu. So, if you search the scriptures, everyone is asking questions. Jeżeli przeglądniecie Pisma Święte, to wszędzie znajdziecie to, że każdy zadaje jakieś pytania. So that's why I'm asking you questions, because you don't have questions. Which is shock. Dlatego ja wam muszę zadać pytanie, bo wy nie macie żadnych pytań, co jest szokujące. So there is a verse in Gita, Janam Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. So we take birth. So, Krishna mówi w Bhagavad Gicie, że przyjmujemy narodziny. We die at the end. I w pewnym momencie umieramy. And in between we get disease and become old. A w międzyczasie starzejemy się, chorujemy. Everyone agree? Czy każdy się zgodzi? You agree? The backbenchers, you agree? Okay. Yes. Okay. So my question is, why we take birth? Pytanie moje jest, dlaczego przyjmujemy narodziny? And the answer is expected from you, not from me. I odpowiedzi oczekuję od was, nie ode mnie. What do you think? Co myślicie? Ponieważ mamy materialne pragnienia. Każde materialne pragnienie może spowodować, że będę musiała się urodzić. Because we have material desires. Every material desire will cause that I have to take birth. So you are speaking about karma, right? Like the karma. Znaczy mówisz o karmie, tak? Yeah, karma. So, yeah, okay. Yeah, but the thing is like, why we are falling in this karma? Ale następne pytanie powstaje, dlaczego wpadamy w tą karmę? Karma is true. Bhagavatam say, karma na devya netrana. So, as per the karma, living entities are put in the womb of the mother, and all this arrangement takes place under the presence of demigods. Więc karma jest właściwe. No, w Bhagavad Gicie jest też właśnie, że poprzez karmę przyjmujemy narodziny w łonie matki. What about this demigods? Yeah, and all this arrangement take place under the arrangement. I ta cała aranżacja jest aranżowana przez półbogów. So it is not a chance that you end up in the womb of your mother and it was just by chance. No, there is a plan.
And it is backed by karma. Tak, że nie ma jakiegoś tu przypadku, że zajęliście miejsce w łonie określonej matki. Nie dzieje się to przez przypadek. Wszystko się dzieje z powodu prawa karmy. So what is there in karma which is forcing us to take birth? Więc co takiego w karmie, co nas zmusza do przyjęcia narodzin? So what is the ingredient in the karma? Co jest składnikiem karmy? So if you analyze karma, think about karma as a sauce. So what is the ingredient of the sauce? Przeanalizujcie karmę i co jest źródłem karmy. Źródłem karmy. Krishna. What? Happiness and sadness. Happiness and sadness, okay. But then the question is, what is behind happiness and sadness? Że szczęście i smutek i co jest przyczyną tego. To jest pytanie powstaje. I think it's the result of our actions. Okay. So that is karma. But what is forcing you to do those actions? You see now the point. Coś gra. Ktoś ma taki sygnał kołątractwa. Okay. Możemy zrobić ciszę, tryb ciszy. Throw it out. Throw it out of the window. Problem solved. Okay. So Prabhu, yes, Mataji. So wait, you translated what he said? Ja, on tu prawo powiedział, że jest no, działanie, nasze działanie jest przyczyną karmy, no, ale co zmusza nas do działania? Yes, Mataji. आपने क्वेश्चन किया था ना कि क्यों हम यहाँ पे वर्क लिया क्या हाँ। क्योंकि हमारी जर्नी में हमने लर्निंग्स जो हैं वो हमारी सोल की जो लर्निंग्स हैं वो रह जाती हैं जो लर्निंग्स हैं हमने पिछले जन्म में की हैं और जो हमारे कर्मास जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मास हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं हमारे को कि हमने ये चीज सहन करनी है मतलब इस लाइफ में आके एंड हम तब उस लेवल पे पहुंच भक्ति के लेवल लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमने वो मतलब ये जो हम लेसन सीख रहे हैं तो हमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर्मा किया, मतलब कर्म हम कर ही क्यों रहे हैं ना, मतलब क्या चीज़ है कर्म के बिहाइंड. हमने अच्छा बुरा जो भी किया, jak tłumaczy co Mataji mówi. Mataji powiedziała, że po prostu my jako dusza, my mamy poprzednie życie i wiele takich życie i my po prostu no, robimy coś dobre, a nie dobre rzeczy, a kiedy my urodzimy tu, to my musimy uczyć, tak? Że na przykład coś musi tolerować, coś musi, wiesz, żyć i taki sens, tak? Ale moje pytanie było, że okej, ale jak to my zaczynaliśmy, tak, ten karma, bo okej, my musimy zrobić, ale dlaczego zrobiliśmy coś dobrego, coś złe? Tak, Mataji? A Karshini Mataji? Może dlatego, że chcemy być na miejscu Boga, zadowalać zmysły i nasze pożądanie. So that Mataji said that because of our desire to be on the place of the God and we want to satisfy our lust. So you see the key word here is desire. To tak, tutaj właśnie tym kluczowym punktem jest pragnienie. If you ask someone, do you want to be God? He will say no. Jeżeli zapytasz kogokolwiek, czy chcesz być Bogiem, to odpowiedź You będzie want to be nie. God? But do you have desires which are unfulfilled? Ale czy macie pytania, które są niespełnione? Yes. So you see, the thing is, we are doing karma because of our desires. Także podlegamy karmie, robimy działania karmiczne, ponieważ do tego naszego pragnienia. Why do you do actions? Because you have some unfulfilled desires. I dlatego działamy, ponieważ mamy niespełnione pragnienia. So until your desires are not fulfilled, you will be keep on taking birth after birth after birth. No, dopóki będziesz posiadał niespełnione pragnienia, to będziesz podlewał prawu karmy i będziesz przyjmował narodziny po narodzinach. Yes. So another possibility is to just remove the desires. Także jedną z możliwości jest usunąć te pragnienia. So then you will be not forced to go in the cycle of birth and death. Wtedy nie będziesz zmuszony podążać cyklem narodzin i śmierci. Like there is a saying, if there is no bamboo, there is no possibility to create a flute, so there will be no sound. Jest takie powiedzenie, to jest English or Hindu proverb?
Yeah, in Hindi. W Hindi się mówi, że Na jak rega nie ma, bans, nie na ma bajingi. bambusa, to nie możesz zrobić fletu, tak? Także nie możesz robić dźwięku w ten sposób. So you see, but it's easier said than done. Jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. So therefore you will take birth as long as your desires will not be fulfilled. I będziesz tak długo przyjmował narodziny, dopóki wszystkie pragnienia nie zostaną spełnione. And how many desires you have? A jak wiele pragnień mamy? Unlimited. You are very, you know these answers good. Nieograniczoną ilość. No, znacie dobre odpowiedzi. Yes. Unlimited because this is millions and millions and millions of desires. Ponieważ są to miliony pragnień. So we are taking birth again and again and again. I przez to przyjmujemy narodziny raz za razem. So it is not that karma is forcing us to take birth. To nie jest tak, że karma nas zmusza do przyjęcia narodzin. But it is because of our desire Ale to te pragnienia, niespełnione pragnienia. that we powodują. want to be born again and again and again. I przez te pragnienia my chcemy się narodzić ponownie. So the key point it is not that you are forced to take birth. It is your choice that you are taking birth. Także zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że jesteście zmuszeni przyjąć narodziny, po prostu chcecie przyjąć narodziny. So you see, many of you, are you happy right now in this body? Tak pytanie jest, czy jesteście szczęśliwi w tych ciałach tutaj teraz? But this was your choice to be in this body. Ale to był wasz wybór, żeby tu się pojawić. But we blame God. Ale obwiniamy Boga. That's why Krishna is saying, Janam karam chame no. Janam mrityu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. Please try to understand that there is a problem in birth, death, old age and disease. Dlatego Krishna mówi, próbuj zrozumieć, że jest problem w przyjmowaniu narodzinach, śmierci, chorowaniu i starości. And you read this verse before. I czytaliście te słowa. But the thing is, you are not doing mananam on these words of Krishna. Ale punkt jest, że nie robicie nic z tymi słowami Kryszny. You are not trying to understand what Krishna is trying to say there. Nie próbujecie zrozumieć w pełni, co Kryszna próbuje tu powiedzieć. And that's why you are struck in this bodily concept of life. Dlatego tutaj walczycie z tą koncepcją cielesnego życia. So just like if you have a desire to become a rich person, Tak, jakbyście mieli pragnienie, aby stać się bogatym. in order to fulfill this desire, you will work hard. I aby to spełnić, będziecie ciężko pracować. And then you will become rich. I wtedy zostaniecie bogatym. And while you are working, you are investing your time in. I wtedy, aby to uczynić, angażujecie w to czas. In what? In future dreams? That's what you are not doing all. I to angażujecie swój czas w spełnianie tych przyszłych pragnień. Yeah, like for example, if you are working, I don't know, to be a blogger, then you look, in future my video will have millions of views. Tak jak chcecie zostać blogerem i myślicie, że w przyszłości będę miał milion wyświetleń. So what you are doing, and when you are studying in the university again, you want to get a good job, and in between you have all these dreams of the future. I tak jak studujecie na uniwersytecie, też macie różne marzenia, kim to ja nie będę. One day I will become rich, I will have a Ferrari, or what BMW, not Ferrari, is common in Poland, right? So. Tak jak będę po prostu w przyszłości bogaty i będę miał Ferrari albo BMW. So to fulfill such dreams, you will be keep on working and working and working. I przez te pragnienia będziecie pracować i pracować. So similarly, you have many millions of such dreams. I tak naprawdę to macie wiele milionów takich marzeń, pragnień. And this one life is too short to fulfill all those dreams. I to życie jest zbyt krótkie, aby spełnić te wszystkie marzenia. So what will happen? Więc co się stanie? You will take again birth. Więc ponownie się narodzicie. Again birth. I ponownie. So you see now why we take birth. Więc teraz wiecie, dlaczego przyjmujemy narodziny. Because of unfulfilled desires. Z powodu niespełnionych pragnień. You see? Now you are understanding this thing. Czy rozumiecie ten punkt teraz? And even in this life you will build so many desires, new desires. I nawet w tym życiu będziecie stwarzać jeszcze więcej takich pragnień, takich marzeń. And that's why when Prabhu said we have unlimited desires, that's why you will take unlimited births. I w ten sposób powstaje nieskończona ilość pragnień, marzeń i dlatego będzie nieskończona ilość narodzin. The word ananta can be used here, unlimited.
Słowo ananta może być tutaj użyte, czyli nieograniczone. Lord is unlimited, blissful, Pan jest nieograniczony w szczęściu, tak? and we are unlimitedly smooth. A my jesteśmy nieograniczenie We are smutni. Tak. unlimited, so, unhappy, right? What was the bhajan, Urgaya Prabhu? Ami bado dukhi, Chaitanya karo more sukhi. There is a bhajan, right? Nityay Pada Kamala, there is, a bhajan. So it says, I'm in very big sorrow. I have unlimited sorrows, and Nityananda, you are unlimited blissful. So please help me. Tak jak jest w jednym bhajanie o Panu Nityanandzie, że Pan Nityananda jest pełen nieskończonego szczęścia, natomiast ja jestem pełen nieskończonych smutków i żalów. So in this birth, you will create millions of desires. Także w tym życiu stworzysz miliony nowych pragnień. And don't think these are like some big desires. Nie myślę, że to są jakieś wielkie pragnienia. These are even small desires get counted. Tu się liczą nawet te takie malutkie. No. I was speaking with a devotee about these small desires. Rozmawiałem z pewnym wielbicielem o tych małych So pragnieniach. is it small desires? We don't have small desires. On tak zadał mi pytanie, małe pragnienia? Przecież nie mamy żadnych małych pragnień. We have big desires. Tylko mamy duże. So I said, and what about you used to eat onion before joining ISKCON? A co jest z pragnieniem jedzenia cebuli, zanim się przyłączyłeś do ISKCONu? So we went to a house program. Więc pojechaliśmy na program taki domowy. And there the ghost and the host. I gospodarz. I said ghost because without Krishna consciousness you are not a good host. Yes. I powiedziałem gospodarzowi, że bez świadomości Kryszny nie jesteś dobrym gospodarzem. So what happens is that, and when they were speaking about, their lifestyle, how they go out and eat onion and garlic, and this person was saying, yeah, onion was very tasty thing, No i tam rozmawialiśmy, jak to dawniej wychodziło na miasto, się jadło coś tam z czosnkiem i z cebulą i ten prawu powiedział, no tak, faktycznie cebula była bardzo smaczna. And even I noticed that his mouth was filled with water when he was speaking this. I zauważyłem, że mu się zwilgotniały mu usta, jak mówił o tym temacie. So he was feeling like nirvana type of things, right? In his Odczuwał jakby nirwanę, wspominając te smaki. So I told him, I said that, after the program I told him, because of this desire you will have to take another birth. I powiedziałem później po programie, no widzisz, z powodu właśnie takich małych pragnień będziesz musiał ponownie przyjąć narodziny. So there will be a special, another birth where he will be eating onion from morning till evening, right? Więc on będzie miał takie narodziny w przyszłości, że będzie po prostu jadł dużo tej cebulki, no. And he will also work in planting cebula, right? I będzie również uprawiał tą cebulę. So and then he will be selling cebula. A następnie będzie sprzedawał. So his full life will be revolving around onion. Całe jego życie będzie się kręciło wokół cebuli. So you see, even a small desire can make you go Tak więc this widzicie, much. nawet małe pragnienie może tak spowodować, że będziemy w tym cyklu karmicznym. And actually this happened. Dalai Lama. I to się naprawdę dzieje. Znacie Dalai Lamę? You heard Dalai Lama? Yes. So what happens when Dalai Lama, Dalai Lama is chosen, right? So when one person. Dalai Lama jest wybierany, jest odszukiwany, wybierany. So what happens when the Dalai Lama left his body? No i wtedy, kiedy Dalai Lama opuszcza ciało. So they were thinking where he's born again. Więc będą go szukać, gdzie on się ponownie urodzi. So the location came around Switzerland. I tym razem wyszło gdzieś w Szwajcarii. And everyone was very shocked what Dalai Lama is doing in, I każdy był wtedy w szoku, co Dalai Lama będzie robił w Szwajcarii. So they were asking his servant.
Więc zadali pytanie jego słudze. So his servant said, it can be possible. I sługa powiedział, no to jest możliwe. We went to the Switzerland, Byliśmy kiedyś w Szwajcarii and Dalai Lama, he was very happy from the beauty of Switzerland. It was very peaceful and calm place. i Dalai Lama był zachwycony właśnie krajobrazem Szwajcarii i spokojem, jaki tam panował. And the result was that I rezultatem tego było, że w następnym wcieleniu pojawił się w you Szwajcarii. are born in Switzerland. So just imagine how many desires you have. Co, wyobraźcie sobie, jak wiele pragnień mamy. So you see, just a small desire, if just to enjoy the beauty of the nature, you have to take another birth. Nawet takie małe pragnienie, jak cieszenie się naturą, krajobrazem, może spowodować, że ponownie przyjmiemy narodziny. And you cannot do anything. There is no choice. I tak naprawdę nie możemy zrobić nic innego, nie mamy wyboru. You cannot say, I will not take birth. Nie możesz powiedzieć, a ja się nie narodzę. So therefore, every desire will give you new life. I tak naprawdę każde nowe pragnienie da ci nowe życie. And there are millions of desires. A jest wiele milionów pragnień. So to be engaged in sense gratification is not a solution. Także angażowanie się w zadowolenie zmysłów nie jest rozwiązaniem. Why? Dlaczego? You will fulfill one desire Bo jeżeli spełnimy jedno pragnienie, and it will generate 10 new desires. bo spełnienie tego jednego pragnienia spowoduje pojawienie się 10 nowych. And then those 10 desires will generate 100 more. I te 10 nowych spowoduje setkę następnych. So the point is, you should finish all your unfulfilled desires, and then you will not be forced to take birth. This is called nirvana. In Buddhism they call nirvana. Tak, rozwiązaniem jest wykorzenienie wszystkich pragnień i w ten sposób nie będzie powodu, abyś przyjmował powtórne narodziny. To w buddyzmie nazywane jest nirwaną. So this is reality. Taka jest rzeczywistość. Now you accept it or not, that's your choice. Czy to zaakceptujecie, czy nie, to jest wasz wybór. If you will not, so then it brings me to the second question. So why do we die? I to przynosi następne pytanie, dlaczego umieramy? Why do you think? Co myślicie? And I need good answer. Like now you see, we need answers which we can understand, not like some abstract answer. So think, why we are going to die? I potrzebuję takie dobre pytanie, nie jakieś, znaczy odpowiedź, nie jakąś taką abstrakcyjną, tylko taką dobrą odpowiedź, którą wszyscy tu rozumiemy. You all are going to die. Ja chciałam powiedzieć coś takiego, bo kiedyś byłam na wykładzie właśnie mistrza, ale nie naszej tradycji, tylko buddyjskiej. I on powiedział tak, że każde życie jest lekcją. To, że się urodziłaś, to oznacza, że masz się czegoś nauczyć. Jakiejś tolerancji, dobroci. Więc po prostu, jeżeli się nauczymy być dobrymi ludźmi, tolerancyjnymi, nauczymy się kochać Krysznę, nie będziemy musieli już ponownie się robić. A jeżeli po prostu będziemy marzyli tylko być bogatym, mieć dużo zadowolenia zmysłów, no to będziemy się stale rodzić i umierać. Okay, can you translate? So Mataji was on one lecture, not in ISKCON, but in some Buddhist mission. And the guru said that every life is a lesson, and we have to learn through the life tolerance and goodness, and if we will try to satisfy Krishna, then we will finally not we will stop this karmic cycle. Okay, just a minute. Okay, so this is one thing. Okay, and you, Prabhu? Maybe we have not achieved the ultimate goal. Maybe we don't have achieved the ultimate. No, tutaj Prabhu mówi, że umierałem dlatego, ponieważ nie osiągnęliśmy tego ostatecznego celu. Okay, so just I'm coming to you, Mataji, but just one thing. Why we have to die? It could be like this, that we are continuing the life, and yes, we can learn the lessons. So why we have to die? No i tu nawiązując do Mataji, tak, możemy się uczyć całe życie i tak dalej i wyciągać wnioski, ale dlaczego musimy umrzeć? Like in Swarga.
लेकिन हमें मरना ही क्यों? वो चलते रहें. क्योंकि शरीर में उतनी ताकत मिली हमें. Mataji said we had some karmas and some things, so that's why. No, ponieważ mamy jakieś karmiczne reakcje, które no, powodują to, But że... my point is like, for example, in Swarg, in heaven, there is no death. Ale moim punktem jest to, że na przykład na planetach niebiańskich nie ma śmierci. So what happens is they are living. Więc co się tam dzieje? Oni żyją. And they have a garland. Garland. I mają girlandę. And when this garland starts to dry, I kiedy ta girlanda zacznie wysychać, then they know that they are going to leave this. wtedy wiedzą, że będą niedługo opuszczać to miejsce. So then they, for example, become a comet. Wtedy się na przykład stają You know, kometą. the star, which the falling stars. So in the form of star, and then they fall. And you see this falling star, so this is like demigods falling in the earth. I tak jak spadające gwiazdy i wtedy to właśnie jest, że półbogowie wtedy schodzą na ziemię. So it could be also with us like this. That we are living, one day just you disappear. And that's it. Więc może z nami też tak być podobnie, tak, że nagle jesteśmy i się później znikamy. So my question is, why there is an arrangement of death? Moje pytanie jest, dlaczego jest ta śmierć, ten moment śmierci jest tak zaaranżowany. So imagine you have done lot of punya, good activities. Wyobraźcie sobie, że macie dużo dobrych uczynków. And you wanted to enjoy. I chcieliście się cieszyć. So let's say, Mataji, we did some lot of punyas, good activities. And now imagine a plane will come, you just sit in a plane and it takes you to the heaven. So no death. I wyobraźcie sobie, że spełniliście tych dużo dobrych uczynków i przyleci samolot z nieba i weźmie was tam. Or the other way around. Let's say you have done lot of sins in this life. Albo weźmie z drugiej strony, że robicie bardzo dużo grzesznych działań. And now you should be transferred to hell. I powinniście zostać przetransportowani do piekła. So again a plane can come. I również może przylecieć samolot, tym razem z dołu. Lotnicko Chopin, right? He is taking a flight tomorrow. So, you know, you could take a flight from Chopin's airport and just enter and you take it. Wyląduje na Okęciu, wsiądziecie i polecicie, tak? So, my point is, it could be done like that, right? Mogłoby być to w Make ten sense? sposób zaaranżowanie, Make prawda? sense, Mataji? Ma to sens? So, my question is, why we have to die? Dlatego pytanie moje jest, a dlaczego... Or why there is death? Dlaczego istnieje śmierć? O, We are forced to die. Jesteśmy zmuszeni umrzeć. Perhaps there's a time frame defined to fulfill your desires which you had. But my question is like, why there is death? This time frame, you know, can be going on, and when your time frame is finished, the plane comes, take you, and done. No bo tu prawo powiedział, że bo mamy określony czas do przeżycia na tym świecie, ale prawo powiedział, z kolei odpowiedział, że ta rama czasowa może się rozszerzyć i może być na końcu właśnie przylecieć ten samolot. For example, a prisoner. Tak, na przykład mamy więźnia. A prisoner is in a jail. Więzień jest w więzieniu. And he has to be transferred to some other place. I zdarza się, że transferują go do innego więzienia. So do they kill him? Czy go zabijają, A transport żeby go przetransportować? and take him. Nie, przyjeżdża więźniarka i przewozi. But there are some criminals who are forced to die, right? They are given death sentence. Ale są więźniowie, którzy mają karę śmierci jako wyrok i wtedy muszą umrzeć. So for them there is, you know, death. I dla nich jest ta śmierć. So, Akarshini Mataji? Ja myślałam tylko o Jehu Betunista. Okay. Że ciało po prostu nie daje już tej możliwości, żeby my mogli coś spełnić swoje pragnienie z powodu starości, na przykład, nie tego, jak muszę życiem. The Mataji answered that maybe because the body is not fulfilling anymore possibilities to fulfill our desires, so we have to left it. Okay, so Leave it. So we have to. So this can be one answer, but W zasadzie to nawet Kryszna w ten sposób to opisuje, że tak jak przyjmuje się nowe ubrania, a kiedy są już stare i zużyte, to dusza zakłada nowe ubrania, tak? Więc w jakimś sensie to odpowiada temu, jak Kryszna opowiadał z Mówcą. So Prabhu says this is actually what Mataji said is actually like Krishna says in Bhagavad Gita that
the soul is taking clothes, the body, like a body is you're putting in new clothes, and when you're getting older, then you give them up. So in the same way, we're giving up the body. Yeah, but the thing is, we don't want to give up the body. We are forced to give up the body. Ale tak naprawdę to nie my chcemy porzucić ciało, tylko my jesteśmy zmuszeni porzucić to ciało. No, like. Wait a minute. Yes, Mataji, first. Yes, so I would like to add what devotees have said already, because Srila Prabhupada said once that we have Shvyatu. we have that we experience that when our next body is ready but our next body also created by our desires and what we desire. So this means that we fulfilled in that body our desires, and we got what we desire according to the karma. Basically, we're talking about activities, and then to fulfill new desires and to get what we desire, we need to accept new body. So that's why this death comes. Ja mogę przetłumaczyć. Tak, bardzo proszę. Powiedziałam, że dodaję do tego, co widzicie. Srila Prabhupada powiedział, że my umieramy wtedy, gdy nasze nowe ciało jest gotowe do tego, żeby weszła w niego dusza. To jest związane z tym, że podczas tego życia mamy pragnienie i mamy to, na co zasługujemy. I według karmy żywa istota przeżywa to i jak już zbuduje nową karmę, czyli nowe swoje pragnienie na to, co zasługuje, to po prostu dostaje nowe ciało, w którym może spełnić wypełnić po prostu swoją karmę. I mean, all these things, and someone also you wanted to say something, Prabhu. Yeah, Yes. Prabhu, like our current body we have got from our previous sanchirti. So having the like your start date and end date. So that is what my. So body is like a car with a start date and end date. No, że tu Prabhu powiedział, że no to jest, że ciało jest jakby samochodem, gdzie zaczynamy w nim jakąś podróż i dążymy do określonego celu i później wysiadamy. And Mataji, you also wanted to say something? Because this is to jest mrityulok. Jak jest mrityulok, Prabhu, po polsku? Miejsce śmierci. I my mamy, ciało jest otworzone 5 składników i dlatego. So, you see, there are a lot of answers which you are giving, right? But one, yes, Prabhuji. Tak, jeśli dusza, żywa istota jest wieczna, czyli nie ma początku ani końca. If a living entity is eternal, has no beginning and no end. Natomiast suma energii materialnej, która tworzy nasze ciało, jest tymczasowa. Jej manifestacje wszystkie są tymczasowe. And the sum of material energies which creates our material body is limited and is temporary. Yeah, but you see, this all is not, these are good answers, but if you, let's say, look from the technical perspective of God. Te wszystkie odpowiedzi to są tu prawdziwe, ale jeżeli spojrzycie z takiego technicznego punktu widzenia Boga, then you will understand that we are forced to die. Także rozumiecie, że jesteśmy zmuszeni umrzeć. And my question is, if we are born because of unfulfilled desires, I moje pytanie jest, że tak, rodzimy się z powodu niespełnionych pragnień. So it means we wanted to fulfill those unfulfilled desires. To znaczy, że chcieliśmy spełnić te niespełnione pragnienia. That's why we are born. Dlatego się rodzimy. Our desires are not fulfilled. I nasze pragnienia nie są spełnione. And we are forced to die. I jesteśmy zmuszeni umrzeć. And then it said you will get a new body. I jest powiedziane, że wtedy dostaniesz nowe ciało. And you can fulfill there. I możesz spełnić te pragnienia sobie w tamtym nowym ciele. That's the common understanding what you are saying. I to jest takie normalne zrozumienie. But I'm saying that this change could be not in the form of death. It could be like, you are taking one plane from one country to another country. Tak, ale ta zmiana ciał, co ja tu chcę powiedzieć, że ta zmiana ciał, ta zmiana na te nowe możliwości nie musi się odbywać poprzez śmierć. You agree? This makes sense, logical thing. I'm not saying you shouldn't change the body, but you shouldn't be forced to die, right? It could be to you a telegram comes, hey, tomorrow is a flight, you will be
going to a heaven and you are happy, right? But no one is happy when death is coming. No, to jest tak, że mogą być tak zaaranżowane właśnie, że przylatuje samolot, dostajecie tam powiadomienie, że jest samolot, tego jest super, nie? A tu jesteśmy zmuszeni umrzeć, a nikt nie jest taki szczęśliwy z tego powodu. So if you look it from the angle of God, Więc jeżeli spojrzycie z punktu widzenia Boga, the technical answer is Krishna giving it in Gita. tak techniczna taka odpowiedź jest dana w Gicie. Krishna is saying, God is saying you that you left me. We have left God, right? Krishna mówi, że opuściłeś mnie. And now you need to leave everyone. I dlatego teraz musisz opuścić wszystkich. Because you left me, who was very dear person to you, right? Ponieważ opuściłeś mnie, który byłem ci bardzo drogi. I mean, we have left the most dearest thing, Krishna, God. Tak więc opuściliśmy tą najdroższą osobę, Krishnę, prawda? Yeah, we left God. Opuściliśmy Boga. So God says, Więc Bóg mówi, now I will take the most precious thing away from you. teraz zabiorę tą najcenniejszą rzecz dla ciebie. Yes. And what is the most precious thing for you? A co jest najbardziej cenną rzeczą dla nas? Body. Ciało. Because we gave pain to God. Ponieważ daliśmy pain. Yes, because we left. Father feels pain. Spowodowaliśmy taki ból w Bogu. I mean, so God say you left me, the most precious thing. Opuściłeś mnie, najdroższą twoją rzecz. And how much pain I felt? I ja czułem z tego powodu wielki ból, żal. So now I will make you go through the same pain. I za to będziesz musiał odczuć ten sam rodzaj bólu. And that's why when you leave the most precious thing, which is that body, I wtedy, kiedy właśnie musisz opuścić to swoją najcenniejszą rzecz, którą jest ciało, then you feel very sad. That's why no one want to die. Wtedy wiesz, że będziesz czuł się bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Dlatego nikt nie chce umrzeć. Because for you the most precious thing is this life and body. Ponieważ dla ciebie najcenniejszą rzeczą jest to ciało i to życie. Making sense? Ma sens? That's why everyone, even a dying person, is clinging to his body, right? They say, just 5 more years, somehow I will live. Dlatego ludzie tak walczą bardzo o to swoje życie, że nawet już umierając ciągle chcą jeszcze, jeszcze chociażby te 5 minut. So we are not orphans. Także my nie jesteśmy sierotami. We left God. Opuściliśmy Boga. We were with God. Byliśmy z Bogiem. And when we left, God also is a person. He is not an energy. I kiedy opuściliśmy Boga, a Bóg nie jest energią, jest osobą. He has energy. On ma energię. Just like this, fan. It is working on electric energy, so it have no feelings. If you Tak, kick him, ten wentylator też działa poprzez energię elektryczną, ale on nie ma uczuć. But the person who have created, who discovered electricity was a person, and if you will kick him, he will have some feelings. Ale ta osoba, która wynalazła elektryczność, czy odkryła tam elektrykę, no to jest osoba i jeżeli zabierze się, jeżeli nie będzie tej osoby, to ten wentylator nie będzie działał. Yeah, and the same, like when God is a person, when we left him, he also felt very bad and sad. I podobnie Bóg jest osobą, jeżeli ta osoba, i my mamy relację osobową, jeżeli opuścimy Boga, no to Bóg jest z tego powodu bardzo smutny. And now when at the time of death you experience this pain. I ten sam rodzaj bólu, smutku odczuwasz w momencie śmierci. So this is one angle from God's perspective. I to jest jeden z punktów widzenia ze strony Boga. So, but if you brought another perspective to the same verse, journal perspective, just like why we are born because of unfulfilled desires, right? Similarly, you can answer why we die. A jeżeli to spojrzymy na to z innego punktu widzenia, to tak jak na przykład tutaj patrzyliśmy na rodziny, że rodzimy się z powodu niespełnionych pragnień, to dlaczego umieramy? So like Mataji, I think Akarshani Mataji was speaking about the desires, right? Tutaj Mataji Akarshani mówiła o pragnieniach.
So, for example, if you study the Buddhist scriptures or other scriptures, Tak jak może studiować inne Pisma Święte, buddyjskie na przykład. yeah. So in Buddhism, when they study the scripture, they study everything from the perspective of desires. I buddyści właśnie studiują wszystkie pisma w powiązaniu z pragnieniem. So they will link everything with desires. Wszystko powiążą z pragnieniem. So so in that way, why the death happens? Death happens because our desires get increase and increase and increase, and our body can't support. I śmierć przychodzi dlatego, ponieważ pragnienia narastają i obecne ciało nie jest w stanie im sprostać. And that's what Prabhu was mentioning, yeah? When you left a old body, the dress, and you get a new dress, so which means your old dress was stinking, and so you need to get a new dress. Ja to tak jak tu Prabhu mówił właśnie, że tak jak mieliśmy nowe ubranie i one z biegiem czasu zestarzało się i zaczęło śmierdzieć, więc porzucamy je i bierzemy nowe. So that's why, because your current body will not be able to support you to fulfill all those desires, it can't support just, it will break, so then you need a new body. I z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie spełnić tych wszystkich pragnień, ponieważ ciało temu już nie radzi, więc musimy przyjąć nowe. But now a question arises. Ale teraz powstaje pytanie. You see, you don't have questions, but I have questions. Wiecie, znowu ja mam pytanie, których wy nie macie. Why I'm saying you this? Because when you are reading Bhagavad Gita, you should have questions. Mówię o tym, ponieważ jak czytacie Bhagavad Gita, powinniście mieć pytania. Why Krishna is mentioning this thing? Why God is using this word? Dlaczego Krishna mówi o tym, dlaczego używa takie słowa, a nie inne? So, for example, why Krishna didn't said Janam, Mrityu, Jara? Why he didn't say Janam, Jara, Mrityu? Yeah, the order of the words could be different. Dlaczego Krishna użył słów w takiej kolejności, a nie w innej? That's what Krishna says, that please, use this brain which I give you to study the transcendental scriptures. Dlatego Krishna też mówi, prawda, żeby użyć tej naszej inteligencji, aby tutaj właśnie zrozumieć Pismo, zrozumieć Jego słowa. This is called mananam. To się nazywa mananam. Mananam, yeah? You are thinking about that. Że myślisz o tym. So now the question comes that, okay, someone can say that, okay, we could stay young forever. Więc ktoś mógłby na to powiedzieć, że możemy zostać wiecznie młodzi. And our desires could be kept on fulfilling. I moglibyśmy w ten sposób spełniać w nieograniczonym czasie nasze pragnienia, które ciągle powstają. Jesteśmy ciągle młodzi i jest okej. Navyovanam. Your desires are, Krishna is Navyovanam, so Krishna is ever fresh, ever new. I Krishna jest Navayovanam, czyli jest wiecznie młody. And our desires are also Navyovanam. I nasze pragnienia są też Navayovanam, też są wiecznie młode. Yeah. We will eat pizza in Krakow, and then we have a desire to eat pizza in Switzerland, yeah, on the mountains. So, I mamy teraz and then the moment you are eating in Switzerland, you have already the next destination planned where you will eat the pizza, right? A będąc później w Szwajcarii, możesz mieć następny plan, gdzie chcesz cieszyć się na przykład pizzą. So you see, so the thing is, why we are, so our desires are young always, so why we are forced to become old? I nasze pragnienia ciągle są takie młode, więc dlaczego jesteśmy zmuszeni, żeby się zestarzeć? So why do you think the old age is coming? Więc co myślicie, dlaczego starość przychodzi? Why you are forced to become old? Dlaczego jesteście zmuszeni się zestarzeć? You have to connect how Krishna is connecting things, right? Musicie połączyć to tak, jak Krishna to połącza. Yes, Prabhuji. I think it's maybe first Prabhu can answer. He raised his hand. Yes. Ja myślę, że z powodu takiego, że te rzeczy generalnie, starość i śmierć, one przychodzą z powodu również wielkiego miłosierdzia Kryszny dla żywej istoty, bo tak naprawdę my tracimy sprzed oczu, kim jesteśmy, jaka jest nasza prawdziwa natura, a Kryszna w postaci tych niedogodności
w pewien sposób to świadczy o tym, że on o nas dba, ponieważ na tej takiej materialnej koncepcji życia pojawiają się takie pęknięcia, których się nie da nie zauważyć. I wtedy żywa istota ma przynajmniej jakiś impuls czy bodziec, żeby dociekać, dlaczego ja się źle czuję w tym tymczasowym i zaczyna zadawać sobie pytanie, kim ja jestem. Więc należałoby to potraktować jako taką szczególną łaskę Kryszny. Obudź się, żywa istota, z powrotem. So Prabhu is answering that we're getting old because of Krishna's mercy, who allows us in this way to see that this being here is not comfortable, and there are some cracks on this perfect picture of material life. And then we can start thinking what's wrong and what is the purpose of life, and who we are. Good point. But you see, Prabhu, when we get old, so I met some old driver. He was driving. No, ale tu chodzi o to, że kiedy się zestarzejemy, tak ja spotkałem starszego kierowcę we Francji. 70 years old. Miał 70. And he was going to have the fourth wife. I już zamierzał się po raz 4 ożenić. He had 3 divorces. Miał 3 rozwody. And he was having the fourth wife, and he was telling, I hope this time it will work. I powiedział mu, że mam nadzieję, że to 4 małżeństwo w końcu zadziała. So I was dressed in a dhoti because I was going there to give a some program. No, byłem tam wtedy, miałem dhoti, bo szedłem na jakiś program. So he program. said, you look a saintly person, just bless me. I on powiedział do Prabhu, że proszę, wyglądasz na świętą osobę, pobłogosław mi. So I was shocked. No, byłem zszokowany. Why? Because actually what Prabhu said, like it should be like that in old age the desire should get less. Byłem zszokowany. Dlaczego? No ponieważ tak jak tu Prabhu powiedział, że jak się starzejemy, to te pragnienia powinny maleć. But what I noticed is that this person, his body got old, but his desires are very, very, very 10x increased even, you know? Tak tu zrealizowałem, że ta osoba się zestarzała, ale jej pragnienia się spotęgowały 10-kroć. Wow. Do you have similar experience meeting with old people that they are old, but their desires are more and more extreme? Macie podobne te odczucia, realizacje, że właśnie spotykacie starych ludzi, którzy ciągle mają takie, zamiast te pragnienia w nich słabnąć, się zwiększyły. So that is a, I mean, do you, when you are getting old, your desires are getting less. So when you were a child, you had more desires, or now you have more desires? I jak to było? Kiedy byłeś małym dzieckiem, miałeś więcej pragnień, czy jak teraz jak jesteś starszy, to masz więcej you were dziecko, you just wanted some small candies and some toys and finish. Right? I jak byłeś małym dzieckiem, no to chciałeś jakiegoś cukierka, żeby ktoś cię po głowie pogłaskał. Ale teraz, jak jesteśmy starsi, to jak jest z tym pragnieniami? And now you need full toy store. House, kids, car, cell phone, iPad. Teraz cukierek nie wystarczy. Nie wystarczy pogłaskać po głowie, teraz potrzebujesz dom, samochód, dużo pieniędzy. Isn't it like this? Czyż nie jest tak? So how you think that when you will get more old, your desires will get less? Więc skąd możecie być pewni, że jak się bardziej postarzejecie, że tych pragnień będzie mniej? Spiritual education. Duchowa edukacja. Yeah, but this is true, Prabhu, but why we are getting old? To jest wszystko prawda, ale dlaczego się w ogóle starzejemy? Why we are forced to get old? Dlaczego jesteśmy zmuszeni się zestarzeć? Powróćmy do tego pierwotnego pytania. I think God made this design of the life and death because imagine if nobody dies, we have to make first floor of people, second floor, third floor full of people.
Tutaj prawo mówi, że tutaj Bóg zaaranżował ten cykl narodzin i śmierci, bo inaczej doszłoby do przeludnienia. Ogólnie rzecz mówiąc. Yeah, but it's true. But the thing is that okay, you can take birth and you can die. Why you have to get old? No ale to nie odpowiada na pytanie, ponieważ urodziliśmy się i umrzemy, ale dlaczego musimy się w międzyczasie zestarzeć? Why old age? Yes, Prabhu? Maybe because we are just burdening ourselves with more and more desires, and body cannot, is not designed to have more and more desires. Okay. Prawo powiedział, że ponieważ zwiększamy ilość naszych pragnień, a to ciało już nie jest przeznaczone do spełnienia tych wielu pragnień. Yes, Mataji? I think there are a couple of angles we could look on that topic. So first of all, we got told, as Prabhu said, yes, so Prabhu, that we can develop some humility. ये एक डिवोटी आ रही है, आप इनका फ़ोन उठा के उनको पूछ लो कि कहाँ पे मैं क्लास में. So we can develop some humility in ourselves because we see that our body is old, but we still have desires, but we can't fulfill these desires because of the body, and this is like process we can stop. So we naturally can be more humble. This is one thing, but second thing we can also realize that this body is temporary, and if we still have desires, like big desires, so this means that should be something in us which desires. So this is not the body, because body can't fulfill. So we can start to question about soul. And the second angle... Okay, wait a minute. So first is that we get old so that we can start to think about soul and start to realize that this world is not a nice place, right? Correct. Correct, okay. Correct. Just start to realize that this is not a proper place. It should be something more. If I still have such like plans, things, yes. Okay. Because it's never ending. The second thing, the young generation also, because someone is old, someone is young, someone middle age, could see and observe and learn. Yes, it's smart enough. Can you translate? And I have also third thought on that. So third thought is also, yes, it's the mercy of Krishna, and Krishna also, if you would like to fulfill our desires, we also need to have some conditions, yes? And old age could be also some condition to fulfill some particular desire. Okay. For example, have grandchildren, because you need to be like a little bit older, like or different desires, so you need to have some conditions. This is from material point of view. Powiedziałam, że można popatrzeć na to, dlaczego się starzejemy z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to tutaj chciałam trochę rozwinąć to, co powiedział już Udaje Prabhu, że ta starość, jeżeli osoba jest taka, jeśli osoba myśli, tak, i zadaje sobie pytanie, to może stać się bardziej pokorną, zrozumieć, że nadal mam dużo pragnień, ale to ciało nie spełnia te pragnienia, więc powinno coś być więcej, powinna być dusza i powinno być miejsce, gdzie mogę spełniać te pragnienia, czyli nie w tym świecie. Druga rzecz to też ktoś jest młody, ktoś jest stary, ktoś jest w średnim wieku i możemy się uczyć od osób starszych, widzieć, że to starość nie jest super, tak, że to nie jest dobre i zadawać też pytanie, dlaczego się starzejemy, to może być też jakiś przykład. I trzecia rzecz to jest taka, że starość jest potrzebna dlatego, żeby wykreować jakieś określone warunki, w których możemy spełnić te pragnienia, bo Krishna chce spełnić nasze pragnienia. I na przykład ktoś, kto chce mieć wnuki, nie może mieć je bez Okay, like let's take three of them. Yeah. First thing is old people. You meet with old people? Spotkaliście Do you think starsze osoby? they are thinking really about soul? How many old people you met who really think and I contemplate? myślicie, że starsze osoby tak myślą o duszy? Almost say the truth, not very less. This is the English answer. Did you met even one person? You, who was in old age thinking seriously about soul and realization? हाँ या नहीं? No. You met anyone? Czy ktokolwiek spotkał jakąś starszą osobę, która byłaby zainteresowana duszą i jakąś duchową realizacją? Okay, this is first point. So, Rzadkość. second thing is, Mataji said about, so second, oh yeah, you are, but you are
You are an exception. Yes. The second thing, what I'm saying, it is not common thing, because answer should be common, right? Like which you can see, like sun rises everywhere, in India, in Poland, and everyone have the same experience when sunrise. To mi chodzi o taką ogólną, wspólną odpowiedź, bo to tak jak odnośnie słońca, prawda? Niezależnie w którym miejscu jesteś, ono wschodzi i zachodzi. And the second thing which was said, that the young people can learn from the old people. I tak tu Mataś powiedziała, że młodzi ludzie mogą się uczyć od starych. Are they learning? Ale czy się tak naprawdę uczymy? There are more and more cosmetic surgeries happening. They are saying we don't want this, right? Coraz więcej ludzi poddaje się operacjom plastycznym. To oznacza, że nie chcą się starzeć. Right. So what are they learning? Także czego się od nich uczymy? And they are more violent. The young generation now have very less etiquettes than the old generations. Yes, Prabhu? I tak naprawdę młodzi nie uczą się wiele od starych, ponieważ na przykład obecna generacja jest dużo bardziej gwałtowna niż starsza, niż ta, powiedzmy, przeszła. Our old generation left trees for us, fruits for us, and what the young generation is leaving? Plastic and more plastic and silicon. I starsze pokolenia zostawiły czy używały drzewa, drewno, prawda? A teraz to młode pokolenie czego używa? Plastiku. Isn't it? And what was the third point? That people can experience the grand kids, right? Some desire in old age. I trzeci punkt, który Mataś przedstawiła, że niektórzy ludzie mają pragnienie posiadania wnuków, więc mogą przez to spełnić to pragnienie. Yeah, but you remember, in India, I remember that, when we were kids. I tak pamiętam, jak my byliśmy dziećmi w Indiach. So the woman was married in a very small age. Kobieta wychodziła za mąż bardzo młodo. You remember your grandmother or grandmother? Pamiętacie swoich dziadków? How 12, 13, in this much they were married. Ile miała lat babcia, jak się ożeniła? Wyszła za mąż około 13, prawda? At the age of 18, 20 they already have kids. I w wieku 18-20 lat już miały dzieci. In your age they already had grandkids. I w waszym wieku już miały wnuki. And they still had black hairs. A wciąż nie osiwiały. So why I'm saying this? Because when you are studying Gita, you should raise the question, and God is talking to you, not He's talking, some abstract people. He's talking to you very personally. Dlatego to, co chcę tu podkreślić, to, że powinniście mieć pytania, powinniście zadawać pytania, bo Bóg w Gicie mówi do was. Because when we are getting old, nie do kogoś tam innego, tylko do was. You are not able to fulfill your desires, actually. You want to walk, but you cannot walk. You want to see the television, but you can't see, right? Więc nie do końca możecie spełniać swoje pragnienia zawsze i wszędzie. Yeah. So you see, and then you have more these unfulfilled desires in old age. I w ten sposób pojawia się coraz więcej takich niespełnionych pragnień. Im się bardziej starzejesz, tym ich pojawia się więcej. Have you seen the old person? They say, if I can eat, once a month, some chaat, some, samosa, some fried thing, I will be like happy. Because they can't digest. To tak jak czasami spotyka się starsze osoby, które sobie mówią, że gdybym mógł zjeść jednego samosa, jakąś pakorę, to bym był szczęśliwy, ponieważ oni nie mogą smażonego jeść, i to ich powoduje, że nie są szczęśliwi. Yes, proszę tam. Ty kiedyś mówiłaś, że dusza przechodząc do tego świata ma większym lub mniejszym stopniu pragnienie panowania nad naturą materialną. Prabhu is quoting from the lecture of Prabhu that the living entity is having desire to control material nature. Ahankar, kiedy pojawiają się pragnienia, materialnie wzrasta nasza duma. Kiedy jestem młody, osiągam sukces, staję się bardzo dumny. Nie widzę, że to jest łaska Kryszny.
When the material, the desires are rising up, they will becoming very proud that we are, when we are young, and then we cannot see that this is Krishna's mercy. Wait a minute, you all able to follow what Prabhu is saying? No? So, yeah, so the Prabhu is saying that when we are young, we have lots, we are very proud. Why? Because we have success behind us. So it generates lot of ego and proud in us. And he's quoting from my own lecture. So he's speaking like this, yeah? Okay. Starość to jest taki moment, kiedy z wyprostowanej pozycji staje się pochyły. Pan byś nie chciał. I to jest co uczy pokory. So old age is the state when from the straightened position you forced to bend, and then through this you have to learn how to be humble. Yeah, so this is a good point. कृष्णा से प्रकृति क्रियमाणानि या अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते अहंकार this ego is here. I to Krishna mówi w Gicie, że to jest właśnie to fałszywe ego. So yes, ahankar, ego is the reason. Pride. To ego, które powoduje dumę. You see, if you don't have ahankar, you will not get old. Jeżeli nie będziesz miał fałszywego ego, nie zestarzejesz For się. example, kids have no ahankar. Tak jak dzieci, one nie mają tego ego. Did they have ahankar? Pride that, oh, they don't know, I'm rich, I'm boy, yeah, they are small, just running around. One beztrosko sobie biegają dookoła, nie mają tej dumy, prawda, że tu chcę być bogaty jakiś tam i tak dalej. Or I'm a Indian, I'm a Polish, the kids don't have this. I'm speaking about babies. When they grow up, yes, they get it. Oczywiście mówią o tych najmniejszych dzieciach, bo jeżeli są już podrosłe, to już się te pragnienia pojawiają, ale te takie najmłodsze to są zupełnie beztroskie. One nie zwracają uwagi, czy jestem Polakiem, czy jestem Hindusem, czy nie mają tej koncepcji. And because the babies, they don't have ahankar, Ponieważ one nie mają tego ego, that's why we like them. dlatego i tak bardzo lubimy. Yeah, you all like the babies, right? Wszyscy lubimy małe dzieci. And they grow. Ale rosną. They don't become old. Yeah, they grow. So the baby is growing. Ja, dzieci rosną, tak. And so when there is no, and when they get teen age or become a bit more grown up, then ahankar starts to get activated. I'm Indian, I'm Polish, I'm best student in my class, I'm worst student in my class. I z biegiem lat, z biegiem dojrzewania zaczyna się pojawiać to właśnie to ego, to myślenie, że jestem tym ciałem, jestem Polakiem, jestem Hindusem. Yeah, I'm the best student, I'm the worst student. I jestem dobrym studentem albo złym. So what happens? Then the ahankar gets activated. Wtedy się aktywizuje to ego. And then the destruction of your body will start. I zaczyna się jakby degradacja ciała. And then you start to become old. I zaczyna się starzeć. Why? So you see now, when there is no ahankar, God is giving you blessing to grow. I wtedy, dopóki nie ma ahankary, to wtedy Bóg daje wam błogosławieństwo, żeby rosnąć. And it helps the person to grow. I pomaga tej osobie wzrastać. And when there is ahankar, I kiedy pojawia się ahankar, so first of all, you should understand what it means to have no ahankar. i tak naprawdę to powinniśmy zrozumieć, co oznacza nie mieć tego ahankara. It means you should understand I'm no one. I'm no one. I'm no one. No one in a sense that I'm not this body. Okay. To oznacza to w tym, że nie powinniśmy zrozumieć, że jestem nikim. Nikim w tym sensie, że nie jestem tym ciałem, For example, if you nie jestem jakimś tym desygnatem. If you ask a baby, who are you? Tak, zapytasz małe dziecko, kim jesteś? What he will say? Co on powie? He say, I don't know. Powie, nie wiem. He will not say, I'm engineer. He don't know the concept of engineer, scientist. Nie ma koncepcji naukowca, inżyniera. He have no concept of rich and poor. Nie ma koncepcji biednego, bogatego.
He have no concept of smart and ugly. Huh? Nie ma koncepcji pięknego, brzydkiego. Have you seen like babies don't talk like that? Dzieci tak nie odpowiadają, nie mówią. So that's why Krishna make them grow. Dlatego Kryszna powoduje ich wzrost. Because they have no ahankar. Ponieważ nie mają ahankara. But when they grow, the ahankar start to come. So I'm great, I'm intelligent, I'm rich, I'm beautiful. Ale z biegiem lat pojawia się to ahankara, pojawia się te desygnaty. Like you have ahankar, right? Tak jak my tu wszyscy mamy ten ahankar. Isn't it? Czyż nie? I mean your old age is giving you a sign. Wasz dojrzały wiek to oznacza. So this thing that I'm great, this concept is very wrong. We are not great, we are small, we are servant of Krishna. Więc ta koncepcja właśnie, że czujemy się wielcy jest błędna, że my tak naprawdę jesteśmy właśnie sługą Kryszny. And Krishna tried to explain this to us. I Kryszna próbuje nam to wytłumaczyć. There was once a saint. Pewnego razu był pewien święty. And he was praying to God. I modlił się do Boga. And God appeared. I Bóg się pojawił. And God said, I want to give you a gift. I Bóg się pojawił i powiedział mu, chciałbym ci coś podarować. He said, no, I don't want. A ten święty powiedział, nie chcę. God said, no, I want to give you something. A Bóg powiedział, ależ nie, ja chcę ci dać. No, I don't. Ale nie, ja nie chcę. God said, take it something. No, bierz. So he said, okay, just tell me when the time of my death will come. Just please inform me in advance so I can absorb myself in transcendental meditation, buy a flat in Vrindavan and move there, right? Tak więc on powiedział, okej, dobra, jak chcesz coś mi dać, to po prostu powiedz mi, tak, kiedy będę musiał umrzeć, tak żebym zdążył kupić mieszkanie we Vrindavan. So he said, just tell me a bit in advance. Tak troszeczkę, żeby miał czas, także troszeczkę wcześniej. So God said, okay. Bóg powiedział, okej, dobra. And this person, he, then finished his meditation, he came, started living in the town. Tak więc ten święty po prostu przestał medytować, zamieszkał w mieście. And one day he noticed the first white hair in his beard. I pewnego dnia zobaczył pierwszy siwy włos na brodzie. And he was shocked. I był zszokowany. He said, but God promised me, so. Ale przypomniał sobie, Bóg mi obiecał, także okej. Then after few years, his hair starts to get grey. Po paru latach zaczął siwieć. Then at the age of 45, he started to get 2 extra eyes in the form of W wieku 45 otrzymał drugą parę oczu, okulary. Yeah, so he was saying now, and then at the age of next 10 years, his teeth has to be replaced. Za kolejne 10 lat musiał wymienić sobie ząbki. Then at the age of 65, he started to have problem in knees. W wieku 65 lat zaczął mieć problemy z kolanami. He's thinking, God, when God will tell me. Więc zaczął się zastanawiać, kiedy Bóg mi powie w końcu. Then at the age of 70, he was having problem to pass stool. W wieku lat 70 miał problemy z oddawaniem kału, z wypróżnianiem się. I mean, at the age of 70, if someone can go and take shower, it's a big achievement. Like people say, yeah, you are Tak, good. naprawdę jak masz 70, to jak jesteś w stanie samodzielnie wziąć prysznic, to jest duże osiągnięcie. But our Prabhupada at the age of 70, he said, we will set the world on fire by spreading Krishna consciousness. Tak, nasz Prabhupada, prawda, on w wieku 70 lat powiedział, że podpali świat. I mean, that is a devotee. I to jest wielbiciel. So that's why we should become a devotee. Dlatego powinniśmy zostać wielbicielem. But coming back to the story. Ale wracając do historii. So now at the age of 70, so now he became 75. Następnie miał 75 lat. And now he really is having problem to move from the bed, eat and digest even the food. He can't even digest food. I zaczął tak doświadczać problemów z jedzeniem i trawieniem tego pożywienia. So, even when he stand, his hands are shivering, the stick which he hold, fell down. Tak zauważył, że ręce mu zaczynają drżeć i
nie może utrzymać laski, którą się podpierał. So he's thinking, when God will tell me I'm going to die. Tak więc się zaczyna zastanawiać, kiedy Bóg mi powie w końcu, że już nadchodzi czas śmierci. So he was thinking like this and he died. I myślał tak bardzo o tym i umarł. And then he went obviously to the back to God because No i oczywiście był zaawansowany, więc po tej śmierci wrócił do Boga. but the first thing he said, I'm not happy from you, God. Ale pierwsze słowa, które do niego skierował, powiedział, że nie jestem z Ciebie zadowolony, Panie Boże. And God said, have some samosa, some sweet rice, you Come on, weź tu masz samosa, słodki ryż, ciesz się, He chłopie. said, no. Nie. He said, but why are you not happy? You are back home, meal is here, feast is here, what's wrong with you? A Bóg go zapytał, dlaczego, co z tobą jest? Jesteś z powrotem w domu, jest wielka uczta, co z tobą jest nie tak, że się tu nie chcesz cieszyć? He said, I'm not happy A on odpowiedział, nie jestem zadowolony, because you lie. ponieważ mnie okłamałeś. First of all, I didn't wanted any blessings from you. W pierwszej kolejności, nie chciałem od ciebie żadnego błogosławieństwa. And then, you forced me. I wtedy mnie zmusiłeś, abym To przyjął take blessing. jakieś. And then you promised that you will inform me in advance about my death. I obiecałeś, że mnie ostrzeżesz przed śmiercią. And he said, and when I was waiting full life. I gdzie to było to ostrzeżenie? Czekałem całe życie. You didn't inform me. Nie poinformowałeś mnie. I bought a flat in Vrindavan but didn't move there. A kupiłem sobie mieszkanie w Vrindavan, ale nie zdążyłem się tam przeprowadzić. Because I was thinking when to order the Uber, a week advance. Ponieważ czekałem na to, kiedy mi poinformujesz, żeby zamówić po prostu Ubera i tam dojechać. And he said, and what? I co? So you cheat me. Oszukałeś mnie. He said, actually I didn't cheated you. A Bóg mu odpowiedział, tak w rzeczywistości nie oszukałem cię. He said, I told you. Powiedziałem ci. He said, when? Kiedy? He said, didn't I show you the first hair in your beard, the white hair? Czy nie pojawił się pierwszy włos w twojej brodzie? He said, yes. No pojawił się. He said, the young people get the... A czy młodzi ludzie posiadają siwe włosy? He said, then I gave you even white hairs. A wtedy dałem ci nawet siwe włosy. He said, after that even your eyes I made weak. Nawet później twoje oczy osłabły. He said, then even your tooth fell. Nawet twoje zęby zaczęły wypadać. He said, then you could even hardly walk properly because your knees were paining. A później ledwie mogłeś chodzić, ponieważ z powodu bólu kolan. He said, I was giving you sign after sign after sign. Dawałem ci znak za znakiem. And he said, but you didn't listen. Ale ty nie słuchałeś. You didn't order your Uber. You were still Nie waiting. zamawiałeś swojego Ubera, wciąż czekałeś. He said, I already told you in advance. A ja ci powiedziałem to już z wyprzedzeniem. So that same God is doing with us. I to samo Bóg robi z nami. We are getting the signs that you are getting old. Dostajemy znaki, że się starzejemy. And Krishna is telling this, teaching us to all of us in the young age. Become humble, don't have this ego. I Krishna nauczy nas w młodym wieku, że pozostań pokornym, nie wejdź w stan posiadania tego ego. But we don't learn. Ale się nie uczymy. So then the old age comes. I wtedy przychodzi starość. In young age you don't learn how to bend. W młodym wieku nie nauczysz się, jak się zgiąć. So in old age you will be forced to bend. Więc będąc starym będziesz zmuszony się ugiąć. The first thing Krishna will do is break your ahankar. Pierwszą rzecz, którą Krishna złamie, jest twoja ahankara. And you see old people, they are always like this. They are never like this, straight back. Możecie zauważyć, że starzy ludzie są przygarbieni. Yeah. And then also you see, when you ask an old person, you say, so what are your plans? They say, we tried full life. Now, just things are slow in life. No więc jak widzisz starych ludzi, no to oni mówią, że przeżyli całe swoje życie i teraz po prostu na starość pewne rzeczy muszą zwolnić. Because we left this good habit of bending, a ponieważ my zgubiliśmy ten dobry nawyk zginania się,
For pokory. example, because in young age we say, oh, I don't care for this person and this person. Why I should do this? I am the boss. Huh? Ponieważ w młodym wieku jesteśmy, właśnie mówimy tak, że dlaczego mam słuchać tego, owego, ja tu jestem szefem. We become a big ahankari, Superman. Stajemy się wielkimi ahankari, takimi I mean, don't supermenami. you see Superman, a big ahankari, he wear his underpants on top of his costume. Like this is how big ahankar. He's showing what he buy. Right? Więc tak, jak widzicie rysunek Supermana, co on nosi majtki na wierzchu, bo taki jest odważny. This is a big ahankar because when you buy clothes, you want to show something. Ponieważ jak coś kupisz sobie nowego, to też chcesz wszystkim pokazać, co And sobie Superman kupił. ahankar is more big. He want to show even his pants. I Superman ahankara jest nawet większa, on chce pokazać wszystkim swoje gacie. And the same thing we are doing, right? I w ten sposób my też właśnie robimy. In the young age, we think we are Superman. W młodym wieku myślimy, że jesteśmy Supermanem. And everyone should bend in front of us. I wszyscy powinni nam się pokłonić. But you see, when we become old, Ale zobaczcie, kiedy starzejemy się, the first thing the God does is He makes us bend. to pierwszą rzecz, którą Bóg nam robi, to to, że musimy się zgiąć. We start to listen to people around us. I zaczynamy słuchać ludzi You dookoła. have to listen to doctors. Zaczynamy słuchać lekarzy. In the young age, do you listen to doctor? W młodym wieku słuchasz lekarza? Not so much. Nie tak za I mean, dużo. doctors say eat less, exercise every day. Do you do these things? Lekarz ci mówi, jedz mniej, ćwicz. Nie za bardzo. So therefore, God is giving us old age. Dlatego Bóg daje nam tą starość. Our intelligence also bend in old age. Nawet nasza inteligencja musi się ugiąć na starość. Our body bend also. Ciało również. Body have less strength. Ciało ma mniej mocy. Our memory is weak. Nasza pamięć Our słabnie. eyesight. Nasz wzrok słabnie. All these things become weak on which we are so proud. Wszystkie te rzeczy, z których byliśmy tak dumni, słabną. Yes, you see, he approved. Widzicie, on tutaj aprobuje to. Don't worry, we will be in the same position like this. I wszyscy będziemy w tej samej pozycji. And actually, he's a good person who can at least say yes. Maybe we are so big liars, we will even not say yes. A przynajmniej on jest na tyle uczciwy, że jest w stanie powiedzieć tak, a my jesteśmy takimi wielkimi kłamcami, że być może nie będziemy się w stanie przyznać do tego. And you see, because of this ahankar, I to wszystko z powodu tego wielkiego ahankara. we give pain to others. Sprawiamy innym ból. We make others feel lower. Sprawiamy, żeby inni czuli się niżsi od nas. We envy others. We compete with others because of ahankar. I dlatego współzawodniczymy z innymi z powodu tego ahankara. And we are not able to understand this. That's why God is making us. I ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, dlatego Bóg robi nam, czyni nas starymi. Yeah, and by this way He's showering His mercy on us. I w ten sposób obdarza nas łaską. And He's snatching this strength from us. Zabierając nam tą moc, z której jesteśmy tak bardzo dumni. So you see, and if you ask an old person, what are your plans? Do you want to achieve something? I jeżeli zapytasz starszą osobę, jaki jest twój cel, co chcesz osiągnąć? So they say achieve something, we did a lot in our life. We tried different things, we saw everything. Now nothing else is left in life. I najczęściej są zrezygnowani, mówią, że raczej już co chcieli osiągnąć, to już osiągnęli za młodu. So you see, in the young age we are in Rajogun, like a dog, we are running here, there. Także w młodym wieku jesteśmy w Rajogunie, tak jak pies, który tam gania tu i tam. And to bring us to a bit in a Satogun, God is giving us old age. So everything I żeby slow nas down. przywieźć do Sattva guny, Bóg daje nam tą starość, żeby tak wszystkie te rzeczy tak zwolniły. So in old age the body is deprived of strength, but it doesn't mean your desires are finished. Więc na starość to ciało pozbawione zostaje mocy, ale to nie znaczy, że pragnienia się skończyły. Your desires become so your body becomes weak, but your desires are still very strong. Także twoje ciało staje się słabe, ale pragnienia wciąż są mocne. That's why. So old age is making you feel a bit humble. Tak więc starość czyni cię
że czujesz się trochę bardziej pokorny. You need to bend in front of your kids. Musisz się pokłonić swoim dzieciom. In young age you scream on them, and in old age, oh how, join hands, right? Za młodu krzyczysz na nich, a na starość, no niestety musisz się lekko ukorzyć. Isn't it true? Czyż nie jest tak? In everywhere. In India, then the old person say, oh beta ji, beti ji, ji. And in the young age, you rascal. क्या कहते हैं तुम कुत्ते हो ये हो ऐसे ही तो बोलते हैं मतलब जवानी में बच्चों को और उसके बाद बुढ़ापे में अरे मतलब आप ही सब कुछ हो अहंकार टूट गया so I said that the same in what they do when they are young they scream at the kids oh you dog you this and when old age come oh you are so nice son just you are so kind so the language changes za młodu rodzic krzyczy na młode dziecko, prawda, używa czasami różnych epitetów. Natomiast na starość sytuacja się odwraca i do dzieci zwracamy się, jakie jest ładne, miłe, jaki jest grzeczny chłopczyk i tak dalej. Or zakupy in Poland, I see old people, they are very humble and they call their young kids, please do shopping for us from Biedronka. And you can see them. Tak, na przykład w Polsce to wiele jest takich sytuacji, gdzie rodzice są mili dla swoich dzieci, żeby zrobili im zakupy w Biedronce na przykład. Yeah. So now it's clear. So janam mrityu jara. So why we die? You understood now because our desires are unfulfilled. Także to wiemy teraz, dlaczego musimy umrzeć, ponieważ nasze pragnienia są niespełnione. And why we become old? Because we have ahankar, so God is making us humble. Dlaczego się starzejemy? Ponieważ mamy to ahankar i Bóg chce nas uczynić pokorny. Okay, so janam, mrityu, jara and vyadi. Okay, the last thing is disease. So now why we are getting sick? I teraz ostatnie pytanie z tych czterech, dlaczego chorujemy? Now you can give me ChatGPT answer that there is infection and immunity this. I don't need that. Teraz możecie mi dać odpowiedzi z czata GPT, że chorujemy dlatego, ponieważ są wirusy, bakterie, zarażamy się od kogoś i tak dalej. This is a causal, this is not the cause behind the cause, right? I to nie jest przyczyna, która stoi za tą przyczyną. We need the real cause. Szukamy prawdziwej przyczyny. What do you say, reminder? Yeah, perhaps a reminder there. But reminder already we are getting, age, white hairs. I mean, the iPhone is screaming in the morning, wake up, wake up. How many reminders you will set for waking up? Prawo powiedział, że te choroby pojawiają się, żeby nam, jako taka przypominajka, żeby nam przypominać, prawda, o tym, że ale to Prawo odpowiedział z kolei, że to starzenie się już jest wystarczającą przypominajką, więc... जी माता जी तो वो हमें कुछ न कुछ कष्ट देके हम उस कष्ट में उनको याद करके शायद उनके पास जाते हैं. माता जी said that we get sick maybe but आपको सबको हिंदी तो आएगा ही ना तो मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ. Chorujemy, bo po prostu kiedy my jesteśmy daleko od Bóg, to Bóg po prostu daje nas jakieś choroby czy coś, że my pamiętamy Bóg i zaczynamy myśleć, że iść trochę blisko do Boga. Okay, could be. कुछ और something more change in 3 language. Yes, प्रभु. Okay, so that we can take. So we have disease because to accept our karmic reactions. But you remember we start with the karma. Like we are born because of desire. So behind karma, the current was desire, yeah. Ale tak naprawdę za karmą jest pragnienie, o którym już mówiliśmy, z tego powodu się rodzimy. So that's why when you are saying karma, it is because of the behind why we are getting sick is because of our bad desires. I mówiąc o karmie, to właśnie to z tego powodu chorujemy, ponieważ z powodu naszych złych pragnień. So everything is based on desires. I wszystko jest tak naprawdę oparte na pragnieniach. And science has proved this actually.
I nauka to udowodniła tak naprawdę. Science have proved that how bad desires influence you to get sick. I nauka udowodniła, jak to takie złe pragnienia wpływają na chorobę. If you will have no bad desires, you will not get sick. Jeżeli nie będziesz miał złych pragnień, nie będziesz chorował. And actually in Veda, in Ayurveda, it's mentioned that the disease first starts in mind. I w Ajurwedzie jest powiedziane, że choroba zaczyna się w umyśle. And then it manifests in the body. I z biegiem czasu manifestuje się w ciele. Yes. But Prabhuji, what is desire? And how do you differentiate between bad or... Oh, okay. So that's a good question. How do you differentiate between... W jaki sposób rozróżnić, które pragnienie jest dobre, a które jest złe? This is good. We can explain that. Krishna is explaining this. I to jest dobre pytanie. Krishna to objaśnia. But first you should understand, before answering this, just one thing I want to clear, that bad desires get transformed into disease. Ale zanim odpowiemy na to pytanie, to chciałbym tak uczynić jasnym pewną rzecz, że złe pragnienia transformują się w chorobę. So you can understand, when your mind start to think bad things, it will transform into disease. Now what is bad, we will define. Więc to właśnie, jeżeli umysł ma te złe myśli, to powoduje to, że pojawi się ta choroba. Now some bad desires can be continuing from the previous lives. I część złych pragnień może być też z przeszłych żyć. And for example, like people, you know arthritis, what is gatia in Hindi, right? Arthritis. Tak jak artretyzm, nie? Czyli choroba zwyrodnieniowa stawu. Why it happened? Dlaczego się to Because of przydarza? envy. Z powodu zazdrości. Envy. You have lot of enviness and that get manifested. I w ten sposób manifestuje się duża ilość zazdrości. Dvesh, Krishna said, dvesh. You will say, oh, I don't have dvesh. I don't have envy. I będziemy się wypierać, że nie mam zazdrości w sobie. You have envy, but it is at a very subtle level. You are just not aware of it. Nie jesteście tego świadomi, ponieważ ona jest na bardzo subtelnym poziomie. And what is happening? You are carrying it from previous life, you are suppressing, and now it's coming out in the form of disease. I ta zazdrość przenosi się z życia na życie i ona w pewnym momencie się manifestuje właśnie w formie choroby. And the same stress is nothing but coming from bad desires. I podobnie stres nie jest niczym więcej, też pochodzi ze złych pragnień. You suppress your bad desires. I tak te złe pragnienia jak gdyby je jak to powiedzieć? Like in a cooker, like pressure cooker, you are not letting the steam come out. Tak zagęszczasz, tak zduszasz je. O, dobre słowo. Jak zduszasz te zduszasz te złe pragnienia i w pewnym momencie one się manifestują w formie choroby. I mean, that's why corporate world is filled with stress, right? You work in corporate, isn't it a lot of stress? Dlatego praca na przykład w korporacji powoduje dużo stresu. I want to be a senior member. Chciałbym zostać starszym członkiem. Then, staff engineer. Później zarządzającym. Then principal engineer. Później dyrektorem. Yeah, and then I want to be the manager of the full department. A później dyrektorem generalnym. And then, now I want to control the full company because the controlling team is not enough. Now I want to be C level, right? Control. No, między przyspieszyłem. So you see, we think jest gradacja. No. We think we are climbing the ladder of success, but it is no success. This desire to control is getting so crazy that you are throwing yourself in big problems. Więc tak myślicie, że się wspinacie po szczeblach kariery i sukcesu, a tak naprawdę to pogrąża się coraz bardziej i bardziej. You define it as success. Society define it as success, but it is, Krishna said, this is dvesh. Społeczeństwo to definiuje to jako sukces, ale Krishna definiuje to jako dvesh. Imagine if you will be living in forest. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w lesie. You will think I will become the CEO of the company? Czy wtedy byście myśleli, że chcesz zostać dyrektorem generalnym? All your friends will be, wearing leaves and, eating fruits. Wszyscy twoi przyjaciele noszą sukienkę z liści i jedzą owoce. Which team you will manage?
którą grupą będziecie zarządzać. So all these things is because now you are in a society and you are envious why this person is sitting on this position. I ponieważ żyjemy w takim społeczeństwie, że zazdrościmy teraz tej osobie, dlaczego ona jest na tym stanowisku, a nie ja. Why this person is getting more salary than me. Dlaczego ten zarabia więcej ode mnie. So because of this enviness you want to be in that position. I z powodu tej zazdrości chcesz wejść na jego pozycję. We want to be above this person. A nawet ponad nią. So this is called lob, greed, yeah? To się nazywa lobha, czyli zazdrość. So this is and this lobha is coming from dvesha. Chciwość właściwie. That's why Krishna says, there are 3 doors to hell. Krishna mówi, że są 3 bramy do piekła. In Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. So and you see, and that's why you are getting frustrated. I przez to stajecie się coraz bardziej sfrustrowani. Why? Because you will keep on desiring to get more higher position, but you will not able to get all the higher position. Z powodu tego pragnienia zdobywania coraz wyższych stanowisk, ale nie będziecie zdobyć w stanie tego najwyższego. And this will generate pressure. A to powoduje ciśnienie. And one day you will burst like pressure cooker. Your heart will get a heart pewnego dnia eksplodujecie z powodu tego ciśnienia. Yeah. So you see how the bad desires end up in diseases. I w ten sposób właśnie te złe pragnienia manifestują się w formie chorób. So all diseases are psychosomatic. First they start in mind and then. Wszystkie choroby mają podłoże psychosomatyczne, czyli zaczynają się w umyśle. And that's why medicines can just help you because you cannot fix your mind. I w ten sposób te lekarstwa pomagają ci tylko zewnętrznie, ponieważ nie możesz naprawić swojego umysłu. So the solution is to fix your mind and then you will not Ale get prawdziwym rozwiązaniem jest naprawienie umysłu. But you cannot fix your mind when you are in pain. So that's why the medicine comes, so you get a bit better and. Ale nie jesteś w stanie naprawiać umysłu, dopóki jest ból, dlatego są te lekarstwa, żeby ten ból zniwelować. Yes, but medicine cannot solve the root cause of diseases. Ale te lekarstwa nie są w stanie wykorzenić tego, że powiem, rdzenia powodu, tego oryginalnego powodu choroby. Yeah. So now, for example, Prabhu asked, what is the bad karma? Yeah. I tutaj Prabhu zapytał, bad things. co jest złym pragnieniem, a co jest dobrym. So for example, you see some people, they are getting born, so they are in the womb, for example, and they die in the womb. They don't even get born. Na przykład niektórzy pojawiają się w łonie matki, ale na przykład się nie rodzą, umierają w łonie będą. And we say, oh, so innocent child. I wtedy mówimy, o takie niewinne dziecko. And we cry. I płaczemy. But actually this person, this soul has done something very bad in the past. Ale tak naprawdę to dziecko w przeszłości uczyniło coś bardzo, bardzo złego. So what bad? So there are 6 things: kam, krodh, lobh, moh, mad, matsarya. There are 6 things which are bad. I jest 6 rzeczy, które są złe. So for example, let's say someone have this desire of getting angry a lot. I na przykład ktoś ma pragnienie bycia takim złym. So what happens is this desire of anger is so much. I to pragnienie staje się tak coraz większe i większe. That have you seen sometimes people get so angry and they get heart attack? I czasami możemy zobaczyć, że ktoś tak się bardzo rozłości, że dostaje atak serca. And what happens? The body is not able to just control all those desires. I to oznacza, że jego ciało nie jest w stanie kontrolować tego pragnienia. And that's why just the body just give up. I dlatego musi opuścić to ciało. So you see, like, so when there are extreme things like extreme these bad emotions or extreme even emotions such as laughter, the body cannot handle. I właśnie wtedy, kiedy są takie bardzo mocne emocje, nawet niekoniecznie takie złe, ale nawet jak śmiech, nie? Wtedy ciało czasami nie może sobie z nimi poradzić. So the thing is, we are carrying this, enviness. So for example, another example of a, like bad desire is you create an enemy in this life. So you think this person is my enemy. Tak jak inny przykład złego pragnienia, że na przykład
tworzysz sobie jakiegoś nieprzyjaciela w tym życiu. You are back talking about this person Źle mówisz o nim. on the Facebook page, right? Na przykład na Facebooku, Private chat, right? na prywatnych czatach. So what happens? I co się dzieje? You are very, like, you think this person is your enemy and you all the time is thinking and it is generating bad emotions in you, right? I myślisz o tej osobie jako o wrogu i to w ten sposób tak tworzysz takie złe emocje w sobie. Yeah. So what will happen? I co się stanie? In next life, you will get the opportunity to be with this person. I w następnym życiu co się stanie, że będziesz po prostu razem z tą osobą. Yeah. So for example, this person can be born as your child. Na przykład ta osoba może urodzić się jako twoje dziecko. And then what you can do? I co możesz zrobić? He will do all the stupid things On będzie robił wszystkie takie głupie and rzeczy you have to tolerate. i będziesz musiał to tolerować. And you can't even kill him. I nie możesz go nawet zabić. So God told you in the previous life, tolerate, give up this enviness, don't create envy. But no, we will create enemy. Tak, a w poprzednim życiu Bóg ci mówił, że porzuć tą zawiść, tą zazdrość, nie twórz sobie nieprzyjaciół. Ale ty nie, no, będę miał. So Mahaprabhu say, become tolerant than tree, trinadapi sunichana tarorapi suhasunana. But we said no, we will not become. So now you will learn. Tak, więc Pan Chaitanya mówi, że żeby porzucić, prawda, żeby być bardziej pokornym, być tolerancyjnym, ale my mówimy że nie będziemy tacy i w reakcji dostajemy taką, że w przyszłym życiu po prostu urodzimy się z tą osobą, która jest wrogiem i się uczymy tej tolerancji na siłę. And the same thing, for example, if you have a good, you are doing materially good things. I w podobny sposób, jeżeli materialnie dobre rzeczy robisz. For example, you have, let's say in one of your life you had a desire to do a lot of charity. Na przykład powiedzmy, że w jakimś tam z swoich poprzednich żyć robiłeś jakieś charytatywne działalność. So it's a good desire. To jest dobre pragnienie. But it can lead to bad situation. Ale może prowadzić do złych sytuacji. For example, then let's say you are born in a family where all the people are conjus, what do you call? Like Uncle Scrooge, miserers, you know, who don't want to donate. Na przykład rodzisz się w rodzinie skąpców. And what? Then all of them will say, why you are donating, and they will stop you from donating the money. I będą cię krytykować za to, co ty tu chcesz komuś coś dawać za darmo. I w rezultacie cię powstrzymają od tych dobroczynnych And działań. then what will happen? I co się stanie? Your this good quality Masz te dobre cechy, turn into bad. zmienią się w złe. Because then you will say, oh, all these family members are bad, the society is bad. W jaki sposób? No bo będziesz myślał, że ci wszyscy członkowie mojej rodziny, to społeczeństwo jest złe, bo mi zabraniają to robić. And then what will happen? I co się stanie? You will say, now I will become bad person number one, right? I wtedy myślisz sobie, zostanę złą osobą numer 1. Like you see, in Russia is a good example. Na przykład Rosja jest dobrym przykładem. The communism started because of this idea. I komunizm zaczął się z powodu tej koncepcji. They thought that there are some people who are rich. Myśleli, że jest warstwa ludzi bogatych, And others are poor. a inni są biedni. So we will take money from the rich. Więc weźmiemy pieniądze od bogatych And give it to the poor. I damy biednym. And by this way everything will improve. I w ten sposób wszystko się polepszy. But what happened? Ale co się stało? The rich becomes poor. Że bogaci stali się biednymi. Poor stayed poor. Biedni cały czas są biedni. And those people who started communism, they say, we are equal, but we are special than all the equal people. So they put them in a special category. So they started doing harassment of the people. Ci przywódcy komunizmu stwierdzili, że są wszyscy równi, ale my jesteśmy ci równiejsi. Niestety, my jesteśmy elitą. I zaczęli prześladować innych. So you see, when you ask what is bad desires, any desire which is not linked with God will ultimately turn to a bad desire. Więc jeżeli pytasz, co jest złym pragnieniem, to każde pragnienie, które nie jest ostatecznie połączone z Bogiem, stanie się w ostateczności złym pragnieniem. Yeah?
So that's why you have to link, Krishna is saying, that's why link your desires with me. Dlatego Krishna mówi, żeby połączyć te swoje pragnienia z Nim. Otherwise, this network, this complex of desire, network of desires is very complex to understand. Ponieważ w inny sposób ta sieć pragnień jest bardzo złożona, bardzo skomplikowana, aby to zrozumieć. So you see, life is not so easy. It is a complex game of desires. I jak widzisz, to życie nie jest proste, jest to bardzo złożoną grą pragnień. And Krishna is saying you will get mad in this desire game. I Krishna mówi, że oszalejesz grając w tą grę. In Gita, Krishna compare it as banyan tree. Krishna porównuje to do drzewa banianowego. You know, very complex. You don't know where it starts, where it ends. To drzewo banianowe to figowiec, prawda? Więc on tak sobie, nie wiesz, gdzie się tak naprawdę, on jest tak rozgałęziony, że tak nie wiesz, gdzie on się zaczyna, a gdzie kończy. Therefore, Krishna is saying, if you will try to solve this game of desires, you will get struck. So better come and surrender to me. Więc tak czy inaczej będziecie posiadanie tych pragnień będzie cię zwodziło, więc lepiej podporządkować się Jemu. Like for example, Pandavas. Jak na przykład Pandawowie. There you can, if you read Mahabharata, you can say, oh, Pandavas suffer so much because of karma and this, but this is your understanding. I tak jak czytając Bhagavad Gitę, możesz popatrzeć na życie Pandawów, że oni mieli tyle złej karmy, bo tyle cierpieli, ale to jest twój punkt widzenia. If you study Mahabharata with devotees, i kiedy studiujesz Mahabharatę z wielbicielami, you will understand that Pandavas' desires were fully aligned with Krishna. Zrozumiesz, że pragnienia Pandawów były w stałym kontakcie, były połączone z Krishną. And this is the whole trick of devotion. I to jest taki cały trik oddania. And that's why even Pandavas were, show how much problems they faced. I nawet Pandawowie to pokazują, jak wiele jest tutaj problemów. Or even saints, they become old. I też się starzeli. Why? Dlaczego? Because otherwise you will think that this devotion is only for superhumans. Dlaczego? Bo byś inaczej myślał, że to oddanie jest tylko dla jakichś nadludzi. Like when we read about Prabhupada, that in the age of 70 he able to, spread this Krishna consciousness. So we also get enthusiasm that, oh, what I'm doing in my life, I should try to do something. Tak jak Prabhupada dał na przykład, prawda, w wieku 70 lat wyruszył, żeby nauczać, także z tym entuzjazmem i daje nam, to jak on był tak w tak dużym wieku, to zaczął robić, to my też możemy coś osiągnąć. Yeah, so Prabhupada also become, showed how old age is, how sickness is, but yet you can be Krishna conscious. Prabhupada też się starzał, też chorował, ale jednocześnie był świadomy Kryszny i w ten sposób możemy to zobaczyć. Imagine if Prabhupada would never get old, he will be young and he go to America, all success. You will say, this Krishna consciousness is not for me because I'm not such a person. Yeah? Tak, jakbyś sobie pomyślał, że gdyby Prabhupada się nie starzał, nie chorował, byłby zawsze młody i piękny, to byś powiedział, ta świadomość Kryszny nie jest dla mnie, bo ja jestem kimś innym. Yeah, for example, do you learn anything practical from Narsimha or Vaman Leela? What can you learn? Tak jak na przykład z rozrywek Kryszny typu Nrsingadev czy Vamana, co się możesz nauczyć? But we learn a lot from Ram. Ale dużo się możemy nauczyć na przykład z rozrywek Pana Ramachandry. Because Lord Ram, acted like a human. Ponieważ Pan Rama działał tak jakby człowiek. Marriage and problems and this and that. Małżeństwo, problemy. So we can learn. I w ten sposób możemy się uczyć. And we don't, because we are not Superman. Ponieważ nie jesteśmy supermenami. So that's why you can study the scriptures and Gita, that Gita is speaking to you. It is not written for a Superman. Dlatego studiując Gitę możesz brać tą wiedzę, bo ta Gita jest dla ciebie, a nie dla super ludzi. So let me ask you one last question. I pozwólcie mi zadać wam ostatnie pytanie. What is the most difficult desire to remove? Jakie pragnienie jest najtrudniej usunąć? Because of which you are stuck in this world. Z jakiego powodu walczycie, zmagacie się w tym materialnym świecie? What, Prabhu? You said? He said tongue. No. So the question is, what is the most difficult desire to remove? Jakie jest najtrudniejsze
pragnienie, które trzeba usunąć. So if I ask you, tell me the one desire which you need to remove. Powiedzcie mi jedno pragnienie, które trzeba usunąć, które jest takim najbardziej... And that desire, because of that desire, you are struck in this world. Z powodu tego pragnienia walczycie w tym świecie materialnym. Last. What? Ah, someone is listening. Body. Ciało. And if you go a bit more, A jeżeli byś poszedł trochę głębiej? desire to live. Pragnienie, by żyć. And because of this desire to live, we are born, right? Z powodu tego pragnienia, by żyć, rodzimy się. Life after life. Życie po życiu. And you cannot remove it so easily. I nie możesz tak łatwo go usunąć. Some people say, oh, we will commit suicide. O, i niektórzy powiedzą, no to możemy popełnić samobójstwo. But suicide doesn't mean that this person is not able to live. Ale to samobójstwo nie oznacza, że ta osoba nie jest zdolna do życia. He don't want to live. Ona nie chce żyć. I mean, sorry, he's not able to live. Aha, znaczy, przepraszam. Suicide means. Samobójstwo oznacza, że nie jest zdolny do życia. But it's not that he don't want to live. Ale to nie oznacza, że on nie chce żyć. Therefore, we in the path of bhakti, Dlatego my na ścieżce bhakti we say we live for Krishna and we should die for Krishna. mówimy, że żyjemy dla Kryszny i umieramy dla Niego. So thus the desire to live and die is attached to Krishna. I w ten sposób to pragnienie życia i umierania jest połączone z Kryszną. Therefore, janam mrityu cycle can be finished. I w ten sposób ten cykl narodzin śmierci może zostać zakończony. But this is big thing. Ale to jest wielka rzecz. You start from small. Zaczniemy od małego. Maybe try to give up gulab jamuns. You know? Porzućmy na przykład gulab jamun. I mean, it's bad example because we To cook jest, today a lot of to jest gulab trochę jamun. akurat zły przykład, bo dzisiaj jest dużo gulab jamunów do So zjedzenia. maybe try to eat one gulab jamun Ale less. spróbujmy zjeść jednego mniej niż zwykle. Why? Because when you will, finish these desires. Ponieważ Small, kiedy, jeżeli zaczniesz od zakończania tych małych pragnień, Then Krishna will give you this final test. wtedy Kryszna będzie widział, że jesteś gotowy, aby podjąć ten Like- ostateczny sprawdzian. Like he gave it to Arjun. Tak jak dał taki Arjunie. Arjun knew in this battle I'm going to die. Arjuna For wiedział, sure. że w tej bitwie umrze, But he was not afraid. ale nie był przestraszony. He Nie said, bał się. I will die in the service of Krishna. Umrę w służbie dla Kryszny. So Krishna will create such situation. Także Kryszna zaaranżuje taką sytuację dla nas. And in that situation, if you can leave this desire Jeżeli w takiej sytuacji jesteś w stanie porzucić to pragnienie, to live, by żyć, then you can go back home, back to wtedy możesz wracać z powrotem do Boga, do Kryszny. Okay, anyone has any question, comments? Ktoś ma jakieś dodatkowe pytanie? Prabhuji, it is believed that in Satya Yuga people used to live longer. Yes. And then slowly the age started declining. The age of humans started declining. No, mówi się, że w Satya Judze ludzie żyli dłuższy okres czasu, z biegiem czasu to się degradowało do krótszych okresów. How do we connect this with the discussion we just had? What is the reason of death, disease and everything? Okay. Jak możemy to połączyć do tej naszej całej dyskusji tutaj odnośnie narodzin, chorób, starości i śmierci? Hey, good question, Prabhu. Bardzo dobre pytanie. Look, in Satya Yuga, W Satya Judze people, the quantity of bad desires was very less. ludzie, którzy tam się urodzili, mieli bardzo mało złych For pragnień. example, even if in their mind, Na przykład, nawet jeżeli w ich umyśle they would think bad. myśleliby coś złego, For example, a bad thought like I will steal money from someone. na przykład, że myślę o tym, że ukradnę jakieś pieniądze od kogoś. Or I will maybe hurt a Vaishnav, yeah? Albo że Devotee. myślę, że zrobię coś złego w Wajsznawie. What they will do? Co oni zrobią? They will finish their life. Opuszczą ciało. You know Satyavadi Harishchandra in his dream, Satyavadi Harishchandra, even in his dream, he donated something. Harishchandra nawet w swoim śnie podarował komuś. And what happened? I co się stało?
After when he woke up, I kiedy się obudził, he said, in my dream I donated everything, so I should do it in reality as well. we śnie wszystko podarowałem, to teraz w rzeczywistości również powinienem to zrobić. So you see, Prabhu, the desires were very, very pure. Tak więc widzisz, Prabhu, w Satya Yudze te pragnienia były bardzo, bardzo czyste. But as we are falling down, Ale tak jak z postępem Yug te pragnienia się degradują. so what happened after Satya Yuga? So in Satya Yuga there were mostly good desires, almost no bad desires. I w Satya Yudze były głównie dobre pragnienia, nie było prawie złych. And then in the next yuga, people had good desires and bad desires on the same planet. I następną Jugę na tym samym poziomie były złe i dobre pragnienia. And then what happened? Then the next yuga comes. Yeah. No, sorry, in that yuga the good and bad desires were on different planets. So demigods have good desires and other planets have bad desires. No, że były na różnych poziomach, nie były równe, tylko że półbogowie mieli dobre pragnienia, a na ziemi mieli złe. And then comes the next yuga. On the same planet there were the people who had both good and bad desires. I w następnej Judze na tej samej planecie pojawiały się i złe i dobre pragnienia. And then in Kali Yuga, A w Kali Judze, no cóż, no są in większość one złe. family you have so many good and bad desires for each other. Yeah, father have bad desire for son, son have bad desire for father. I tak jak ta planeta się zmieszyła do rodziny, prawda, że w obrębie jednej rodziny pojawia się tak dużo złych i dobrych pragnień. So to conclude is like in Kali Yuga bad became good, bad desires became good desires and good desires are qualified as bad desires. Więc tak można powiedzieć, że jakby się tak jest zwierciadlane odbicie jest w stosunku do Satya Yugi w Kali Judze. Like in Poland, if you don't drink, it is considered bad. Tak jak w Polsce, jak nie pijesz, to znaczy, że jesteś coś niedobry. Yes, you approved. If you cannot drink vodka, then they say you are crazy. Jeżeli nie pijesz wódki, myślą, że jesteś szalony. And I mean, is it logical? Jest to logiczne. But that what considered as a etiquette. No jest to uważane za dobrą etykietę. And the good became bad. I więc złe stało się dobrym. If people don't drink, they keep one wife, so they are considered losers in life. No, jeżeli ludzie nie piją i mają tylko jedną żonę, to uważa się ich za takich, no, że tak stracili życie, że nie wiedzą jak się... And that's why duration of life is less, Prabhu. No i tak również długość życia się zmniejszyła. Because these bad desires are so much, so that's why we get so many diseases in Kali Yuga. Ponieważ te duże pragnienia są w tak dużej obfitości, że jest tak wiele chorób i wtedy życie się skraca. Is it okay, Prabhu? Mataji, Akarshini Mataji? Very interesting. Yes, yes, Bartek, Prabhu? Po polsku czy po angielsku? Mów po angielsku i przetłumacz. Ale on będzie obo tłumaczyć. Okej, najpierw po polsku, potem po angielsku. Niejasne jest dla mnie, chciałbym zrozumieć to, co sami Prabhupada powiedział, że ciało się zmienia, jest młode, jest dzieckiem, później dorosłe, starsze, ale osoba jest ta sama. Osoba ta sama. Tak, ja rozumiem. Co tu chodzi dokładnie? Jaką osobę ma na myśli Prabhupada Swami? O tej, która się nie zmieni. Okay, so the question is, you will correct me if I miss something. So the question is that Prabhupada says, and in Gita it says 2:13, Dehin asmin yatha dehe komaram yovanam jara tatha dehantar prapte dhiras tatra namurite. So as the living body change, from childhood to youth to old age, and then get a new body. So he was saying, but Prabhupada said that there is someone who doesn't change, only the body is changing, right? But precisely said that this is the person. Yeah, this is a person. So who is not changing is a person. What? My question is about this person. Who is this person? Who is this person? No, pytanie odnosi się do osoby. Kto jest tą osobą, która się nie zmienia? Yeah, so that's what we were answering in this lecture also. To właśnie odpowiadaliśmy w tym wykładzie. Who have desire? Kto ma pragnienia? Does this have desire? Czy ten podest ma pragnienia? Does this iPhone have desire? Czy iPhone ma pragnienia? Does this plastic have desire? Czy plastik ma pragnienia? You have desire. Wy macie And pragnienia. you are a person.
I wy jesteście osobami. Right? So this body is a dead matter. To ciało jest martwe, But there is a person ale jest osoba, who is sitting inside this która body, siedzi w środku tego ciała, which is Jivara Sarup Hoy Nitya Krishna Das, which is a servant of Krishna. która jest sługą Kryszny. But at this moment, Ale w tym momencie he don't want to serve Krishna. nie chce służyć Krysznie. And that's why he has bad desire. I dlatego ma te złe pragnienia. I understand the person is somebody, but because there is Atma who is formless. No, Atma is not formless. Where it is right? It is precisely mentioned even the dimension of Atma. One, if you take one divided by 10,000 piece of, if you take a hair and divide it, tip of the hair. No, że Atma, dusza, jest osobą, nie jest bez formy, że jest podany dokładny rozmiar duszy w Bhagavatam, że jest 1/100000 czubka włosa. Yeah, so your coat has hands, yeah? You put coat, it have hands, right? Jak wkładasz płaszcz, to ma rękawy. Why it has hand? Because you have hand. Dlaczego ma rękawy? Bo ty masz ręce. That's why your cloth, because your cloth have two, your pants have these two holes. Why? Because you have two legs, right? Dlaczego twoje spodnie mają dwie nogawki? No bo masz dwie nogi. So the same thing is here. I to samo jest z duszą. Your soul have hands, legs, eyes. That's why your body have hands, legs, eyes. Ty jako dusza masz ciało, masz ręce, nogi, oczy, uszy. I dlatego ciało posiada te rzeczy. So this body is like a coat. Tak, to ciało jest jak ten płaszcz, jak to ubranie. And the soul is the person who is wearing this cloth. I dusza jest tą osobą, która nosi ten płaszcz. So that's why you have hand, legs, right? But wait, is it clear to you that soul is not formless? Not exactly, because Okay. there is impersonal says that soul merges in ocean like the drop, and disappears is formless. But there is also spiritual body, and I think that you mean about this spiritual body which has legs and eyes, form spiritual body. Who can serve God? This person who is Okay, I just make the question short, right? Because this is like too long question. So, can you translate? Yeah, as understood, he differentiates spiritual That, form yeah. from the soul. Więc, bo Prabhu powiedział tutaj, że to, co Nityananda Prabhu opisuje, to jest ciało duchowe, które posiada, natomiast według impersonalnej filozofii to jest, że dusza jest tą taką iskrą, która wtapia się w ocean tej bezkresnej energii. Two things. Impersonalist philosophy is like this. Let's say you have child. Więc filozofia impersonalna to jest taka, na przykład wyobraź sobie, że masz dziecko. You have child, right? You have mother. Masz matkę And you feel very unhappy in this world. i czujesz się bardzo nieszczęśliwy w tym Yeah? świecie. And you are frustrated. Jesteś frustrowany. And you go to your mother. I idziesz do swojej matki. And tell her, take me back in the womb. I mówisz jej, weź mnie z powrotem do łona. Is it a very good idea? If your son come and say, open your legs and I will go back from where I come. I czy to jest dobra koncepcja, że idziesz do swojej matki i mówisz do niej, rozewrzyj nogi, ja z powrotem tam wejdę do ciebie. Do you think it's very intelligent? Myślisz, że to jest bardzo inteligentne? So the same thing. You are going to the God and saying, well, merge me in you. Więc to w ten sam sposób, to idziesz do Boga i mówisz do Niego, chcę się w Ciebie wtopić. Your mother cannot merge you back in the womb, but God can. Twoja matka nie jest w stanie Cię z powrotem przyjąć do łona, ale Bóg potrafi to zrobić. But God is saying, are you like really, do you have any sense? Because you are talking so senseless thing of merging in me. Ale Bóg się pyta, czy to jest rozsądne, ponieważ to jest takie bez sensu. So go and ask your mother today. Say, mother, I am sad
and take me, open your legs and I will enter back from where I came. No, but this is the point of impersonalist, yeah? No i to jest właśnie punkt impersonalizmu, że wiesz tutaj, że idź do swojej matki i poproś ją, żeby rozwarła nogi i że z powrotem wejdziesz do jej łona. And they give example like water merge in the ocean. I dają przykład, jak woda wpada znaczy jak rzeka na przykład wpada do oceanu. But it is even also not true. Ale nawet to nie jest do końca prawda. Water doesn't merge in the ocean. Że woda nie wtapia się w ocean. If you take the, so there are scientists who have done the study, so if the river water is flowing in the Były ocean, naukowe badania, które udowodniły, że kiedy woda z rzeki wpływa do oceanu, it still retains its individuality. wciąż zachowuje swoją odrębność. The molecules are not merging. Nie mieszają się te wody. So this analogy is totally wrong. Więc, But now that's why I'm saying, so what is the truth? więc teraz wrócimy z powrotem do tego punktu i co jest prawdą. So the thing is that if you are sane, then you understand that you are a person. Więc to, jeżeli to rozumiesz, jeżeli zadajesz takie pytanie, to rozumiesz, że jesteś osobą. So if you are a person, where you were? Więc gdyby byłeś osobą, to gdzie byłeś? Before this life? Przed tym życiem. You had a previous life. Miałeś przeszłe życie. And if you go, what was your previous life, then you will realize that I was living with God. I jeżeli tak będziesz się cofał do początku, to dojdziesz do punktu, że kiedyś byłeś z Bogiem. And in God planet there is no dead matter. I na planetach, w którym mieszkasz z Bogiem, nie ma martwej materii. So you had a spiritual body. Więc masz duchowe ciało. But you left that spiritual body. Ale porzuciłeś to duchowe ciało, To take this material body. żeby przyjąć to materialne. So now you understand, it's not that you will get a new spiritual body. You already have a spiritual body. Więc to nie jest tak, że ty dostaniesz nowe duchowe ciało. Ty już masz to duchowe ciało. And you can take it. Możesz je wziąć, if you are agree to go back. jeżeli zgadzasz się na powrót z powrotem do Boga. That's why Prabhupada said this is a person. Dlatego Prabhupada powiedział, że to osoba. Because you have a body. Ponieważ ty masz ciało. It's not in spiritual world you are existing like a air. You know, I mean, to nie jest tak, że w duchowym ciele istniejesz jako takie powietrze. I mean, in spiritual world, everything has a form. W świecie duchowym wszystko ma swoją formę. Thank you. Prabhu. Yeah. Yes, yes. Some persons can defeat body, but they can make suicide. To remove body, remove personality, remove. Yeah, but mind, yeah. Body, and they will merge and like a drop is exist, but without body. Yeah, good point. Thank you, Prabhu. Prabhu. Prabhu, I forgot. The question was more around that he said the desires are the main reason for birth, getting old, Death, old age, and disease. Do we have an example where this can be slowed down, the whole process, or people don't get old if they are highly spiritual? Bo tu mówiliśmy o tym, że pragnienie jest przyczyną dla narodzin, chorób, starości i śmierci. To w związku z tym, czy jest coś, co mogłoby zwolnić ten proces, abyśmy się nie starzeli i nie umierali. Yeah, actually, if you can see, this is practically. Więc możemy to zobaczyć w praktyce. Those who have a lot of desires. Ci, którzy mają wiele pragnień. Like for example, do you see cancer? Cancer, the disease cancer. Why it is spreading now so much? Tak, na przykład rak. Dlaczego teraz jest tak popularny? Because the thing is, the desires are so much, the passion, mode of passion, rajogun is so much that your cell is not able to handle and it start to break, split. Rak jest tak popularny, ponieważ te pragnienia, jest tak ich dużo nagromadzonych tych złych pragnień, że te komórki ciała nie są w stanie tego udźwignąć i się degenerują. And that's why they get sick. So you can go to the opposite side. If you are most of the time living in satoguna, so then you slow down the aging process. Dlatego możesz to wziąć z drugiej strony, że jeżeli właśnie tak praktykujesz duchowe praktyki, masz te dobre pragnienia, no to możesz ten proces spowolnić. So I met some yogis. Ja spotkałem joginów 500 years old. 500 lat starych. And they were very young. I wyglądali bardzo młodo.
But the point is, Ale punkt they jest also have taki, to die. że również oni muszą umrzeć. So the better example is Prabhupada. Także lepszym przykładem jest Prabhupada. He showed that the body can get old, Pokazał, że ciało może się starzeć, but you can be young like a ale ty child. jako osoba możesz być cały czas młody. So if you get connected with Krishna, Kiedy połączysz się z Kryszną, then doesn't matter what happens to the hardware. wtedy nie ma znaczenia, co stanie się z tą The zewnętrzną okrywą. The software is always up to date. Ten nasze oprogramowanie jest ciągle świeże i młode. And that's why our devotee never dies. Dlatego się mówi, że mój wielbiciel nigdy nie umiera. So our devotee also have a lot of siddhis, lot of mystic powers. Także wielbiciele mają również wiele mocy But they mistycznych, are not interested to show. ale nie są zainteresowani je pokazywać. What's the sense? Jaki jest He's sens tego? interested more every second to serve the God. Wielbiciel zainteresowany jest, żeby w każdej sekundzie służyć Bogu coraz bardziej i And bardziej. because he don't want to use, so that's why he says he want to stay in a very humble position. Dlatego wielbiciel chce zawsze być w tej pokornej pozycji. And that's why he don't show that, like Prabhupada had shown he could have showed many more magical feats. Dlatego jak Prabhupada, on mógł pokazać wiele różnych mistycznych mocy. But he chose to show the biggest magical feats by making, the hippies turn happies. Ale on tu pokazał taką największą moc, właśnie przekształcając hipisów właśnie w szczęśliwe osoby. So the question is what you will do even if you slow down the old age, you will still die. Dlatego nie ma znaczenia, czy będziesz mógł spowolnić ten proces starzenia się i tak w końcu musisz So umrzeć. isn't it better to die for Krishna? To czy nie lepiej jest umrzeć dla Kryszny? Yes. Like one person say yes, what about all of you? Like at least say with look, Krishna is listening, he will take the note. So now I ask you, so is it good to die for Krishna? Teraz pytam, czy jest dobrze umrzeć dla Kryszny. Tak. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Hare jai. Krishna. Hare Krishna. Death and the birth age. Yeah.